Dzień dobry wszystkim, z tej strony Paweł Wierzchowski. Witam na kolejnym sobotnim live'ie. Dzisiaj sobie będziemy odpowiadać na pytania wasze, widzów. Natomiast powiemy sobie na temat gospodarki Ukrainy, troszeczkę gospodarki Polski i tego, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach. Też powiemy sobie troszeczkę na temat Rosji, jak to wygląda tam, no bo trudno jak gdyby nie porównywać tych sytuacji, chociaż sytuacja jest troszeczkę inna, bo Ukraina prowadzi wojnę, a jak wiecie, Rosja prowadzi operację specjalną. No i problem jest, że ta operacja specjalna i wojna toczy się na Ukrainie, co stawia Ukrainę w tym momencie, jeżeli chodzi o ekonomiczne aspekty, w gorszej sytuacji. Tak przynajmniej było, jeżeli chodzi o rok 2022, natomiast my sobie powiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rok 2023. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, proszę śmiało zadawajcie. Ja nie będę omawiał jak gdyby wszystkich aspektów i wszystkich tych wskaźników, które dotyczą gospodarki. Natomiast na sam początek taka uwaga, bo mamy dosyć dużo i w prasie europejskiej, jak i polskiej wśród ekspertów, najczęściej nie ekonomicznych, ale geopolitycznych, taką wizję i taka teza, przekonanie panuje, że gospodarka rosyjska sobie radzi w miarę dobrze, jeżeli chodzi o sankcje, a może ona jest ostatnio trochę słabiej prezentowana, natomiast gospodarka ukraińska radzi sobie bardzo źle. No i sobie spojrzymy, jak to faktycznie wygląda, bo wydaje mi się, że ta teza nie jest do końca prawdziwa. Natomiast okazuje się, że ona jest wygodna dla każdej strony, to znaczy Ukraińcy chcą przedstawiać, że ta gospodarka ukraińska sobie bardzo źle radzi. Rosjanie chcą przedstawić, że gospodarka ukraińska sobie też bardzo źle radzi, a gospodarka rosyjska sobie radzi świetnie. No prawda jest powiedzmy gdzieś pomiędzy. Wydaje się, że gospodarka ukraińska sobie wcale tak źle nie radzi, a gospodarka rosyjska sobie wcale tak dobrze nie radzi. Czyli to wygląda tak, że jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju wskaźniki, no to możemy się przekonać troszeczkę bliżej, jak to jest. I takim chyba najpopularniejszym wskaźnikiem, z którym się spotykacie, którego ja nie lubię i natomiast który jest chyba najczęściej używany, no to jest ten wskaźnik związany ze wzrostem PKB, jak i również z wartością tego PKB. Natomiast warto też spojrzeć na przykład na takie wskaźniki jak eksport, import, procent długu, albo inaczej deficytu rządowego, bo moim zdaniem on jest kluczowy, procent deficytu rządowego do właśnie wartości na przykład PKB, czy wartości całego budżetu, oraz trzeba by spojrzeć na rezerwy walutowe. Bo myślę, że te rezerwy walutowe dla prowadzenia długotrwałej wojny są kluczowe, jak i również możliwość pożyczania pieniędzy. I o tym sobie
Dzisiaj powiemy, jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o musimy przejść to PKB, bo tutaj rosyjscy fani jak gdyby tego nie odpuszczą, powiedzą, że to pominęliśmy. Natomiast słuchajcie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o zeszły rok. I tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, to wyglądało tak, przynajmniej tak jak pamiętajcie, że to podają Ukraińcy, a więc tak jak mówię, niekoniecznie im zależy, żeby te liczby, to tak jak w przypadku Rosjan, Rosjanom zależało, żeby naciągać, tak, i manipulować tymi liczbami. W przypadku Ukrainy może chodzić o sytuację troszeczkę odwrotną, czyli pokazywać, że mamy gorzej niż jest faktycznie. Natomiast jeżeli byśmy opierali się na tym, co Ukraińcy podają, jak to wyglądało w zeszłym roku, no to jeżeli chodzi o 2022 rok, mieliśmy spadek o 30% tego ukraińskiego PKB. Natomiast ktoś może powiedzieć, no to jest bardzo dużo, jest to dużo i jak to się też przedstawiało kwartałami, bo to jest dosyć ciekawe. Taki największy spadek mieliśmy w kwartale drugim i w kwartale trzecim. To było po 19% spadki. I mniej więcej te 2 kwartały spowodowały, że za cały rok odnotowaliśmy właśnie spadek 30%. W kwartale pierwszym i w kwartale drugim. W kwartale trzecim, słuchajcie, mieliśmy wzrost, jeżeli chodzi o ukraińskie PKB, był to wzrost o 9%, w kwartale czwartym mieliśmy spadek minus 4,7%. Nie mamy jeszcze odczytów z kwartału pierwszego, natomiast z tych danych cząstkowych wygląda to tak, że ten spadek wyhamował i jak gdyby jest coraz mniejszy i ten spadek będzie około 3%, jeżeli patrzymy tutaj kwartalnie. Oczywiście za moment, jeżeli byśmy chcieli porównywać rok do roku, no to jest to bez sensu, dlatego że mieliśmy dosyć słaby 2022, no bo rozpoczęła się właśnie wojna, gdzie mieliśmy to największe takie załamanie, jeżeli chodzi o ukraińskie PKB. I jak to, słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o Rosję? W przypadku Rosji sytuację mamy moim zdaniem nieporównywalną, dlatego że w przypadku Rosji to jeżeli patrzymy, to PKB, które Rosjanie cały czas jak gdyby próbowali zmniejszać, to jest około minus 1,90 czy powiedzmy minus 2%, a jeżeli patrzymy kwartałami, no to mieliśmy sytuację taką, że w kwartale czwartym na przykład mieliśmy minus 2,7. No i teraz jak to wygląda, bo już mamy dane za kwartał takie, no jeszcze nie mamy powiedzmy do końca tych danych finalnych, bo te dane finalne będą w czerwcu dopiero, gdzieś mniej więcej za miesiąc, natomiast 17 maja był prequel za Q1 i w tych danych wynika, że Rosjanie skurczyli się o 2%, tak, o minus 1,9. Tak przynajmniej podają sami Rosjanie. I ja wielokrotnie mówiłem, że trzeba, jeżeli byśmy porównywali, na przykład chcielibyśmy porównać, co jak mówię jest jak gdyby bez sensu, to trzeba wziąć pod uwagę, że w rosyjskim, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na dane, to w zeszłym roku mieliśmy w rosyjskim PKB wzrosty w kilku obszarach. Pierwszy obszar to były konstrukcje, budownictwo, tam był dosyć duży wzrost. Drugi to jest administracja publiczna i trzeci obszar to jest przemysł, głównie przemysł wojskowy, tak, czyli produkcja rakiet, produkcja uzbrojenia. W przypadku Ukrainy nie mamy takiej sytuacji, tam w tym momencie prawie, że nie odbywa się ta produkcja wojskowa, wojenna, militarna. Natomiast jeżeli chodzi o te spadki, no to były oczywiście spowodowane zniszczeniami, trwającą wojną oraz też eksodusem ludności. No, pamiętajmy, że tutaj demograficznie Ukrainę opuściło bardzo wiele osób. No i te osoby oczywiście w tym momencie płacą te podatki gdzieś indziej, tak? I ten wzrost gospodarczy napędza inne kraje. Natomiast no, tutaj trzeba też liczyć się z tym, że ten wypracowany gdzieś te różnego rodzaju finanse, te finanse są wysyłane
One były wcześniej wysyłane, dosyć duża ilość Ukraińców pracowała wcześniej za granicą. One cały czas zasilają te domowe budżety rodzin, które nadal mieszkają w Ukrainie. Natomiast słuchajcie, spójrzmy też na pewne inne dane, jeżeli sobie to porównujemy. Spójrzmy sobie na dane związane z inflacją. Bo też jest jakiś taki mit, że tak, inflacja w Ukrainie w tym momencie wynosi 17%. Spadła z 20 bodajże 1 na 17%. I można powiedzieć, że ona jest porównywalna do inflacji rosyjskiej. Dlaczego? No dlatego, że inflacja co prawda rosyjska spadła w marcu z 11% na 3,5%, a teraz wynosi nawet według rosyjskiego Rosstat 2,3%. No niemniej wszyscy eksperci wskazują, że ta inflacja jest gdzieś dwucyfrowa. Jeżeli tutaj porównujemy tą inflację, to zauważcie, że ta inflacja, która jest w Polsce, ona jest minimalnie kilka punktów niższa, tak? Mamy 14 z kawałkiem, tak, a Ukraina ma ponad 17 i jest tendencja silnie spadkowa, czyli ona zaczęła się stabilizować. Również hrywna jest na ustabilizowanym poziomie, jeżeli chodzi o wymianę, tą hrywnę można wymieniać, co w zeszłym roku było problemem. Wydaje się, że gospodarka ukraińska, jeżeli nie będzie jakiejś eskalacji na te tereny, które w tym momencie są nadal ukraińskie, no to zacznie się dosyć silnie stabilizować. Mamy w miarę optymistyczne informacje z kilku obszarów. Pierwszy obszar, który gdzieś w mojej ocenie wygląda dobrze, no to jest rosnący i zarówno import, jak i eksport towarów, przy czym mamy deficyt, jeżeli chodzi o bilans handlowy. Wynika to z tego, że na Ukrainę cały czas jest wysyłana dosyć duża ilość przede wszystkim paliw i one tutaj najwięcej ważą. No, są też wysyłane inne produkty, no, które no, tutaj się jak gdyby wliczają. No, Ukraińcy ze względu na to, że wojna jest prowadzona na ich terenie, muszą importować różnego rodzaju czy elektronikę, czy właśnie jakieś agregaty prądotwórcze. No i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o zeszły rok, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o kwartał pierwszy, natomiast widzimy też ożywienie. No i to oczywiście wejdę na jakiś taki dyskusyjny, bo widzimy ożywienie, jeżeli chodzi o produkcję rolną, która jej eksport dosyć silnie w tym pierwszym kwartale zaczął rosnąć. Zobaczymy, jak to będzie w następnych kwartałach, natomiast wydaje się, że ta sytuacja będzie opanowana. I teraz jakie są przewidywania na przykład odnośnie wzrostu czy spadku PKB na Ukrainie? Przewidywania są, że w tym momencie za cały 2023 rok ten spadek nie powinien przekroczyć 3%. Więc widzimy taką pewną stabilizację. Oczywiście to wiąże się z tym, że być może w przeciągu 3 lat to PKB Ukrainy skurczy się tak z tych 200 miliardów, które było, powiedzmy do 140, 130. Tak, są nawet takie prognozy, że będzie to mniej. Natomiast spójrzmy sobie na inną rzecz, bo ona jest dosyć, wydaje mi się, ciekawa, a mianowicie spójrzmy, jak wyglądają ukraińskie rezerwy, bo jeżeli chodzi o ukraińskie rezerwy, to była w którymś momencie na samym początku wojny taka dosyć problematyczna rzecz, no bo te pieniądze zaczęły Ukraińcom się kończyć, mniej więcej w połowie roku i dostali dosyć silne dofinansowanie to zewnętrzne, różnego rodzaju pożyczki, różnego rodzaju można powiedzieć darowizny, jeżeli chodzi o budżet ukraiński. Jeżeli chodzi o rezerwy, to w tym momencie w marcu one znowu wzrosły, bo właśnie ten kwartał i końcówka zeszłego roku to jest taki z miesiąca na miesiąc Ukraińcy zwiększają te rezerwy swoje i na ten moment rezerwy wynoszą 35 miliardów dolarów. Dla porównania Polska posiada też, polskie rezerwy wzrosły
i polskie rezerwy wynoszą, to też jest kwestia kursu dolara, natomiast polskie rezerwy w tym momencie wynoszą około 170 miliardów dolarów, żeby było porównanie. Rosyjskie rezerwy natomiast wynoszą, tak jak wiecie, ponad około 600 miliardów, tylko że z tych analiz, które wielokrotnie przytaczałem, wygląda to tak, że obecnie Rosjanie mają dostępne tylko, jeżeli chodzi o rezerwy walutowe, mają dostępne tylko juany i mówiliśmy sobie jakiś czas temu o tym, że te juany, że jest problem, jeżeli chodzi o pozyskanie przez firmy juany. I mamy też informacje takie najnowsze odnośnie swapów walutowych właśnie na juany, gdzie stopa procentowa na tych swapach przekroczyła 6%. To jest dosyć wysoka wartość i to są swapy, które są robione wewnętrznie w obrębie Rosji. Cały czas nie ma swapów takich pomiędzy bankami centralnymi, czyli chińskim bankiem, a rosyjskim, bo to by spowodowało, że te juany, ta gotówka juanowa napłynęłaby do Rosji. Natomiast Chińczycy nie chcą się zgodzić ani na pożyczki, ani nie chcą się zgodzić nawet na swapy właśnie pomiędzy bankami centralnymi, co powoduje, że bank centralny już powiedział, że chciał to zrobić z początkiem maja, ale się wycofał ze względu na to, że ropa, tak jak wiecie, nie wzrosła, tak jak bank centralny przewidywał, tylko spadła, jeżeli chodzi o początek maja i ustabilizowała się na tych, powiedzmy, lutowych mniej więcej wartościach. Czyli mieliśmy taką sytuację, że ona w kwietniu troszeczkę, Brent i Urals przede wszystkim wzrósł, natomiast jeżeli chodzi o maj, mieliśmy spadek tych cen ropy, spadek tego Uralsa i powrót do cen, powiedzmy, z kwartału pierwszego. I teraz wszystko wskazuje na to, że te ceny ropy prawdopodobnie się jeszcze utrzymają przez najbliższe, powiedzmy, tygodnie, być może miesiące, jeżeli chodzi o wartości. Natomiast bank centralny już zdecydował, ze względu na to, że ta reguła budżetowa, która gdzieś tam została ustalona, na pewnym deficycie według banku centralnego już jest bliska do spełnienia, natomiast niezależnie czy ona zostanie spełniona czy nie, prawdopodobnie od czerwca, takie są zapowiedzi, przestanie sprzedawać juany. Już teraz zmniejszył tą ilość juanów, co właśnie powoduje, że firmom jest trudniej pozyskać te juany, bo jedynym miejscem, gdzie mogą pozyskać, no to jest właśnie bank centralny. Jeżeli ten bank centralny nie puszcza tych juanów na rynek, no to te firmy muszą kupować na przykład od banku centralnego na dosyć wysokiej stopie, no lub jakoś międzybankowym, na rynku międzybankowym próbować je pozyskiwać, co jest skomplikowane. Tam pojawia się oczywiście w przypadku Rosji problem rupii i ten problem rupii, tam jest około 40 miliardów dolarów zamrożonych w rupiach. Więc z jednej strony Rosjanie mają możliwości pozyskać, natomiast mają problemy z płynnością, dlatego że mają w Narodowym Funduszu Dobrobytu, przynajmniej w marcu mieli 20 parę miliardów, juanów o wartości 20 paru miliardów. Oni podawali, że było około 40, natomiast ponieważ te dane zostały utajnione, część tutaj mediów i część ekonomistów twierdziła, że to się skurczyło mniej więcej o połowę ze względu właśnie na tak silne zapotrzebowanie tego juana. No i bank jak gdyby centralny nie może się pozbyć tych juanów do końca, no bo jeżeli pozbędzie się i powiedzmy sprzeda to na wewnętrznym rynku, no to będzie jak gdyby problem, bo zostaje w tym momencie dosyć duża ilość złota, natomiast nie posiada walut. No i to jest jak gdyby problemem, bo nie posiada ani dolarów, tylko to, co udaje się firmom uzyskać, natomiast jak gdyby bank centralny i rząd nie posiada w tym momencie rezerw walutowych,
oprócz tych 20 miliardów juanów. A więc można powiedzieć, że jeżeli chodzi o rezerwy walutowe, no to paradoksalnie Ukraińcy mają w tym momencie tych rezerw więcej. Oczywiście, jeżeli porównujemy te rezerwy zamrożone, jeszcze porównujemy tutaj złoto, no to samo złoto to jest około 170 miliardów dolarów. No niemniej tego złota się nie sprzeda szybko ani prosto, bo takimi odbiorcami, no albo można próbować to dealować na rynku detalicznym, a to jest bardzo trudne, albo próbować znowuż przekonać jakiś kraj do zakupu. No ale to się równa z tym, że spróbować pozyskać właśnie różnego rodzaju pożyczki czy kredyty zagraniczne. I teraz jeżeli chodzi o finansowanie, bo to również jest dosyć istotne, w przypadku Rosji, Rosja nie ma możliwości na ten moment finansowania zewnętrznego i zaciągania pożyczek na zewnątrz. Ma najniższy, znaczy już teraz nie ma żadnego, bo agencje przestały publikować wskaźniki kredytowe dla Rosji i ratingi. Natomiast w przypadku Ukrainy to ostatni ten rating był też niski, śmieciowy, na poziomie 3C, CCC. Tam niektórzy mieli trochę wyżej, CC. Natomiast no tutaj raczej jest kwestia polityczna, czyli są kraje, które chcą te pieniądze pożyczać Ukrainie. A więc jeżeli są decyzje polityczne, no to tutaj banki i odpowiednie instytucje się do tego dostosowują, tak jak widzimy. No co jak gdyby pokazuje, że Ukraińcy sobie zgromadzili taką poduszkę finansową w rezerwach, która no, starczy im, sama ta poduszka w mojej ocenie przynajmniej na rok. Tak, przynajmniej na rok, natomiast ponieważ oni cały czas z miesiąca na miesiąc zwiększają to, a nie wydają, więc możemy sobie powiedzieć, że być może przy dobrej współpracy z krajami zachodnimi, głównie ze Stanami, z krajami właśnie G7, z Polską, no to w 2023 nawet te rezerwy będą cały czas rosnąć, czyli z miesiąca na miesiąc będziemy mieli ich wzrost, co zapewni właśnie być może w przyszłości jakąś przynajmniej kwotę na odbudowę tej Ukrainy lub prowadzenie dłuższej wojny niż ten rok czy przyszły rok. No bo jeżeli im się uda na przykład podwoić tą kwotę, no to można powiedzieć, że wtedy mają na przykład dochody, dochody rezerwy na poziomie jakichś dwuletnich właśnie wydatków. Nie? Tak to słuchajcie wygląda. Jeszcze spójrzmy na jeden parametr, bo on jest dosyć istotny, a więc mamy taki, słuchajcie, parametr właśnie jak jesteśmy przy tych rezerwach oraz przy wydatkach, to jest deficyt budżetowy. I ten deficyt budżetowy na Ukrainie jest wysoki. Tak jak mówię, budżet głównie jest finansowany z zewnętrznych pożyczek czy z zewnętrznych funduszy, na ten moment wynosi 16% PKB. Ale w przypadku Rosji mieliśmy sytuację do tej pory, że pojawił się pierwszy deficyt, tak jak wiecie, na poziomie 50 miliardów dolarów w zeszłym roku na koniec. Natomiast no teraz Rosjanie idą na ten deficyt sięgający, no zobaczymy, czy to będzie 120, 150 czy 200 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o ten rok. I to nie jest te 16%, to będzie mniej, jeżeli liczymy oczywiście to PKB z tą produkcją wojenną, no to wtedy ten proces powiedzmy będzie 6, 7, 8, tak zobaczymy właśnie ile wyjdzie, a więc można powiedzieć gdzieś będzie połowa tego, co ukraiński. Tylko że no bo tu i tu mamy deficyt, nie? No i każdy musi sobie z tym deficytem radzić, no i z czegoś pokrywać. No i można pokrywać podnosząc na przykład podatki, pożyczając te pieniądze za granicą lub pożyczając wewnętrznie. W przypadku Ukrainy większość pieniędzy właśnie pochodzi z zagranicy, z różnego rodzaju datków, pożyczek i tak dalej, co oczywiście powoduje, że nam ten dług wzrósł. Jeżeli chodzi o ukraiński ten dług,
no to on wynosi 70%. Polska dla przykładu ma 48%, Rosjanie chwalą się, że mają 15%. Tylko że jeżeli chodzi o Rosję, Rosjanie nie mają możliwości pożyczenia tych pieniędzy na zewnątrz. A więc co mogą robić? No mogą wprowadzać różnego rodzaju podatki i to robią. Mamy teraz ten podatek od barów 1%, mamy podatek planowany od to bykowe dla osób, które nie walczą. Mamy podatek od firm naftowych, mamy podatek od zysków, o czym sobie też mówiliśmy, a więc wprowadzają podatki, no bo muszą pozyskać te. Z drugiej strony wypuszczają wewnętrznie dług, obligacje i próbują pozyskać wewnętrznie, czyli rząd próbuje się zapożyczyć na rynku wewnętrznym. Od kogo pożycza? No głównie od banków i dużych instytucji. Więc tak, z jednej strony nakłada na nich podatki, a z drugiej strony jeszcze musi od nich pożyczać te pieniądze, bo nie ma możliwości pożyczenia na zewnątrz. Bo jeżeli by mieli taką możliwość, na przykład pożyczka czy z Chin, czy z Indii, to jest decyzja polityczna tych krajów, jest to możliwe, to taka pożyczka by nastąpiła. Być może, w co wątpię, jakieś inne kraje, na przykład trzeciego świata, chciałyby pożyczyć Rosji pieniądze na wysoki procent, ale to nie jest takie proste, bo tak jak mówię, Rosjanie mają bardzo niską tą wiarygodność kredytową, więc mogą się te kraje też obawiać, że te pieniądze nie zostaną zwrócone. Tak to. No i z drugiej strony będą musiały się liczyć być może z sankcjami nawet, czy z jakimiś problemami. No teoretycznie pożyczanie Rosji pieniędzy nie jest zabronione, natomiast no mogłoby to się dla takiego kraju skończyć jakimś, no nie wiem, czy wykluczeniem, no czy jakimiś problemami, tak. No myślę, że żaden kraj, który jest rozwijający, nie będzie chciał pożyczać pieniędzy Rosji. Wydaje mi się to raczej jakiś science fiction. Więc tak to wygląda. Tutaj przejdę też do pytań, które się pojawiają. Są pytania tak, czy można zarekwirować te rezerwy? Ale zarekwirować rezerwy rosyjskie? Tak, można zarekwirować i tu też ja o tym mówiłem wielokrotnie. Zamrozić jest łatwiej, zarekwirować trudniej. Dlaczego? No bo żeby zamrozić, no to wystarczy decyzja polityczna i większość instytucji finansowych, banków zastosowała się do tej decyzji. Rosjanom udało się odzyskać z ponad 300 miliardów, z 320, udało się odzyskać z 5 miliardów, tak, 4-5 miliardów, tak się szacuje, a reszta pieniędzy jest albo zarekwirowana, no to jest bardzo mała część, albo to są jakieś tam pojedyncze, tak, to są najczęściej łatwiej jest zarekwirować pieniądze oligarchom niż rosyjskiemu rządowi. Niemniej trzeba liczyć się, że pojawiły się różnego rodzaju roszczenia i państw, i firm, głównie w obrębie ropy i gazu, czyli mamy Unipera, mamy polski PNIK, no to teraz Orlen, tak, i Gaz-System. No i tutaj są roszczenia wobec Rosjan. Te roszczenia są przykładowo na 20 miliardów. W dużej mierze większość roszczeń jest niemieckich. I tak wielokrotnie o tym mówiłem. W przypadku tych roszczeń wszystko wskazuje, że te pieniądze zostaną zarekwirowane właśnie z tych pieniędzy zamrożonych i przekazane firmom. Czy głównie niemieckim, ale też być może właśnie Polacy, tak, czy powiedzmy Austriacy, tak, no wszyscy, którzy o to wnioskowali, no mogą liczyć, że wcześniej czy później te pieniądze być może z tych zamrożonych pieniędzy uda im się odzyskać. No bo to będzie na zasadzie, że te majątki są zamrożone, no ponieważ sąd orzeknie, że Rosjanie złamali kontrakty, należy się odszkodowanie, ponieważ Rosjanie nie będą chcieli zapłacić, no to zostaną zarekwirowane te pieniądze w obrębie tych pieniędzy zamrożonych. Tylko że do tego jeszcze droga jest daleka, no bo muszą być wyroki sądów
w poszczególnych sprawach. Natomiast no, jeżeli one się zaczną pojawiać, to też można liczyć, że też być może pojawią się następne roszczenia. Tak, a więc ta suma może na przykład się zwiększyć dwukrotnie, czyli nie 20, tylko powiedzmy 40 miliardów. Natomiast jeżeli chodzi o zarekwirowanie pieniędzy i przekazanie jej Ukrainie, taki pomysł cały czas się pojawia, natomiast on jest trudny do realizacji z dwóch powodów. Pierwszy powód, no to znowuż muszą być uwarunkowania prawne. Drugi powód, no czyli musi być odpowiednie ustawodawstwo, czy unijne, najlepiej unijne i każdego kraju, że te pieniądze Rosjanom przepadają. Drugi to trzeba firmy, które zamroziły te pieniądze, można powiedzieć, że zmusić do tego, żeby te pieniądze zostały zarekwirowane. Często nie jest to do końca takie proste, bo ile firmy z chęcią, czyli powiedzmy mamy bank albo instytucję jakąś płatniczą, i ona z chęcią rekwiruje, tak, no bo widzi, że to są transakcje z Rosji do Rosji, natomiast niekoniecznie tam będzie taka prosta struktura kapitałowa pod spodem, no bo możemy mieć firmę, która ma część udziałów to są Rosjanie, część udziałów to są powiedzmy firmy europejskie, tak, no bo mamy tutaj różnego rodzaju firmy też pośredniczące i tak dalej, więc w przypadku zamrożenia, no to jasne, mrozimy i czekamy, co się stanie, no bo przecież tylko zamroziliśmy te pieniądze, to tak jak w banku, tak, zablokują wam konto, nikt wam jeszcze tych pieniędzy nie zabrał, natomiast no nie macie do nich dostępu. Ale żeby je zarekwirować, no to już jest troszkę dłuższa droga. No i teraz jest druga też, trzecia rzecz, że te firmy pośredniczące oraz banki nie są chętne do tego, żeby te pieniądze rekwirować. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli by zarekwirowały te pieniądze, no to pozbywają się, no bo zobaczcie, no teraz jest sytuacja taka, że mają te pieniądze, mają te depozyty, co dla nich jest korzystne. Szczególnie jeżeli ta sytuacja, że te pieniądze będą zamrożone, będzie jeszcze trwała przez kilka lat, no to mają kilka miliardów czy kilkaset miliardów dodatkowych depozytów. To chyba nikt o to nie może płakać. A druga rzecz, jeżeli zostaną zarekwirowane, no to uderza PR-owo i wizerunek tych firm. No bo mamy powiedzmy taki bank, który w tym momencie rekwiruje depozyty swoich klientów, czy to niezależnie, czy to będą państwowe, rosyjskie depozyty, czy oligarchów. Oczywiście ma pod to jakieś możliwości prawne, no bo dostał taki nakaz. No niemniej inne podmioty z innych krajów, niekoniecznie demokratycznych, będą musiały się zastanowić, czy chcą, i to jest taki chyba największy tutaj problem, czy chcą przechowywać te depozyty, powiedzmy, w zachodnich instytucjach, czy chcą używać zachodnich instytucji do transferów, czy może nie iść właśnie w stronę jakichś innych rozwiązań, no bo z ich punktu widzenia jest to niebezpieczne, bo dzisiaj Rosja, a jutro może Arabia Saudyjska, może Emiraty Arabskie za współpracę z Rosjanami, może jeszcze jakiś inny kraj, lub może nawet nie kraj, ale część na przykład biznesmenów z tego kraju, bo zostaną o coś oskarżeni, no i te pieniądze zostaną im nawet nie zamrożone, tylko zarekwirowane. Tak? No to jest, tutaj będzie na pewno dosyć duży strach. A więc tak to wygląda. Dobrze, wracając sobie jeszcze do tych naszych gospodarek, gospodarki ukraińskiej, gospodarki polskiej i rosyjskiej, to w przypadku gospodarki ukraińskiej musimy spojrzeć jeszcze na jedną rzecz, bo mówiliśmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o handel, natomiast tam sytuacja wraca, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć do normalności, natomiast no bo mamy cały czas tą przewagę tego importu nad eksportem. W tym momencie za marzec mieliśmy import na poziomie 5,5 miliarda dolarów. A więc zobaczcie, jak w miarę wysokie są nawet te rezerwy, tak, ukraińskie na ten moment, tak? No bo import to jest około 5,5 miliarda, eksport to jest 3,8.
I teraz i zarówno ten import, jak i eksport można powiedzieć, że rośnie, jeżeli chodzi o końcówkę 2022 i 2023. Nie jest to, co było przed wojną, bo przed wojną mieliśmy bardzo duży wzrost ukraińskiego eksportu, bo wtedy ten eksport sięgał 7 aż miliardów, pod 7, 6 i 8 bodajże. Natomiast jest to poziom mniej więcej z roku 2017 jesteśmy, nie? Czyli przed tym COVID-em. No i tutaj mieliśmy taką sytuację też, o tym część zapomina, bo po aneksji Krymu, oprócz tego, że rosyjska gospodarka dostała, to również dostała ukraińska gospodarka i wtedy właśnie i zarówno import, jak i eksport zaczął spadać i taki najniższą wartość, której obecnie nie mieliśmy, to w przypadku eksportu to był 2016 rok. Wtedy było tylko 2 miliardy tego eksportu miesięcznie, tak? No do takich wartości spadliśmy, teraz jest około 4 miliardów. I to jeżeli chodzi o eksport. Jeżeli chodzi natomiast o import, to wygląda sytuacja tak, że powiedzmy w zeszłym roku mieliśmy taką najniższą wartość, natomiast w tym momencie jest to około, najwięcej mieliśmy na koniec roku, tak, bo ten import cały czas jak gdyby rósł. On oczywiście też rósł przed inwazją, to było około 8, mniej więcej 8 z kawałkiem miliarda, natomiast na koniec roku to było 6 miliardów, teraz jest troszeczkę, tak jak powiedziałem, niżej. I wydaje się, że ten import zacznie się stabilizować, jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli chodzi o ukraińską gospodarkę, natomiast eksport będzie w mojej ocenie rósł, chyba że Unia Europejska znowuż czegoś zakaże, no to wtedy nie, no bo ten eksport głównie trafia na ten moment do Unii Europejskiej i w dużej mierze mamy największe wzrosty właśnie na tym rynku spożywczym. To nie tylko chodzi o zboże, tylko o całą produkcję rolną ukraińską, dla której Europa otworzyła swój rynek i to jest tak samo istotne i tak samo ważne dla Ukrainy, jak i dostawy broni. Bo jeżeli będzie otwarty rynek i Ukraińcy będą mogli sobie eksportować swoje towary, nie będzie jakichś ceł ochronnych, jakichś innych rzeczy, no to wtedy ta gospodarka ukraińska zacznie się stabilizować i odrabiać ten czas właśnie 2022 roku i czas po inwazji. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja obstawiam, że ten rynek europejski w jakiejś mierze zostanie utrzymany i otwarty. Natomiast no, tu trzeba jakichś dosyć dobrych rozwiązań, tak, no bo z jednej strony wiadomo, że te produkty będą o wiele tańsze i tą ceną będą konkurować z produktami europejskimi, natomiast no, zamykanie tego rynku europejskiego no, skazuje Ukraińców na... Znaczy no to będzie wyglądać tak, że no jeżeli nie damy im zarabiać i ten rynek będziemy jakoś próbować zamykać, no to będziemy musieli takim te pieniądze wysyłać, no chyba że chcemy, żeby Ukraina przegrała wojnę, no to tak, nie? Ale jeżeli zależy nam, żeby Rosja przegrała albo nie wygrała, no to w tym momencie trzeba wspierać również ukraińską gospodarkę. No i pytanie jest, co jest jak gdyby kosztem. Ja rozumiem tam te polityczne różnego rodzaju przepychanki, ale czy to nie jest tak, że jak ten rynek powiedzmy byśmy zamknęli, no to Ukraińcy nie mieliby gdzie wysyłać tych towarów, no i potrzebowaliby więcej pieniędzy do ukraińskiego budżetu. No i od kogo wezmą te pieniądze? No w dużej mierze od instytucji i państw europejskich. Więc być może jest lepiej pozwolić, żeby ten rynek był otwarty, natomiast no, zrobić to w jakiś sposób bardziej mądry, że tak powiem, niż do tej pory. Nie na zasadzie, dobra, otwierajmy i się nie martwmy, tylko być może powinno to być inaczej. Zresztą o tym już wielokrotnie mówiłem, jak nawet.
Okej. No właśnie, tutaj polityka rolna Unii to głównie protekcjonizm, tak, i chronienie własnego rynku. No tak, no tutaj jest. No i właśnie to jest taki problem, że teraz otworzyliśmy na tańsze produkty i jesteśmy po 2 miesiącach czy po 3 zaskoczeni, że no nasze produkty się gorzej sprzedają, a te tańsze się lepiej sprzedają, pomimo że są gorszej jakości, no ale są tańsze, więc ludzie wolą te tańsze, przez co inflacja też spada, no i tak dalej. No dobrze. Słuchajcie, co jeszcze byśmy o tych gospodarkach powiedzieli? Jeżeli chodzi o te wskaźniki, tak jak mówię, bardzo dobrze przedstawia się ten import, eksport, to się zaczyna odbudowywać, widać, że i to może bardzo szybko się odbudować, jeżeli właśnie ten rynek europejski będzie otwarty. No i też jeżeli Ukraińcy powoli będą odzyskiwać te moce produkcyjne utracone, szczególnie jeżeli chodzi o rafinację ropy. No bo jeżeli by się udało tutaj to poprawić, no jest ten problem, potrzebna byłaby jeszcze silniejsza opelotka, tak żeby no te rafinerie mogły wyremontować swoje zakłady i produkować i rafinować tą ropę na miejscu, ponieważ to, że oni sprowadzają te paliwa z Polski, z Rumunii i z Węgier, no jest dosyć kosztowną zabawą dla ukraińskiego budżetu. Natomiast zauważcie, na ten moment ten ukraiński budżet jest na poziomie, ten dług jest na poziomie 70%, co jeżeli porównujemy do krajów, nie wiem, jakichś południa Europy, no nie jest jakąś wielkością zatrważającą, tak? Czy porównujemy, czyli tutaj tego zadłużenia jakiegoś jeszcze nie mamy i nie jest to takie mityczne. Oczywiście ktoś może powiedzieć, dobra, Rosja ma 15, tak? No ale ma 15, bo do tej pory miała co roku proficyt. No ale co z tego, że ma 15, ale musi od kogoś pożyczyć. Nikogo nie interesuje, czy ona ma 15%, interesuje jaki jest rating kredytowy, interesuje to, że w tym momencie pożyczanie Rosji no nie jest, jak to się mówi, nie jest trendy, tak? Więc nikt nie będzie chciał w to wchodzić. No i teraz a więc tu jest taka moim zdaniem różnica, a więc tak, Ukraińcy mogą sobie swobodnie tą wojnę prowadzić, no minus jest taki, że to jest na ich terenie, więc no niestety z miesiąca na miesiąc będą tracić i zarówno ludzi, jak i część swojego dobytku narodowego. Natomiast nie muszą się martwić w mojej ocenie o te aspekty ekonomiczne i to, że tak jak tutaj niektórzy próbują udowodnić, że tych pieniędzy im nagle zabraknie. Nie, im nagle tych pieniędzy nie zabraknie. Żeby tych zabrakło pieniędzy, to myślę, no musiałby nastąpić, co wydaje się moim zdaniem niemożliwe, czyli musiałby nastąpić coś takiego, że wszystkie kraje z dnia na dzień mówią, dobra, stop, nie wysyłamy pieniędzy, nie ma żadnych pożyczek, nic. No i wtedy powiedzmy po roku, a być może po 2 latach ta gospodarka by się załamała. W przypadku Rosji sytuacja jest odwrotna, bo tam nie jest problemem to, że jest spadek PKB, bo o tym sobie mówiliśmy, bo produkcja wojenna i konstrukcje trzymają to PKB, ale to z tego PKB jak gdyby nic nie wynika dla budżetu, szczególnie tego rosyjskiego, bo ten budżet cały czas zwiększa wydatki. Te wydatki wzrosły rosyjskie o 30% i nie ma skąd tych pieniędzy brać, a więc jedyną rzeczą, którą Rosjanie mogą robić, to nakładać kolejne podatki i zjadać własne oszczędności, których, tak jak powiedziałem, nie ma w tym momencie prawie w ogóle, jeżeli chodzi o waluty, zostało złoto. I zostały możliwości, czyli pożyczać, trochę tak przelewać z pustego, tak? Czyli pożyczać sobie od własnych banków, które są, pamiętajmy, 4 banki są w sytuacji, były w 2022, nie sądzę, żeby się to jakoś mocno zmieniło, a 4 banki powinny zostać postawione w stan upadłości, więc jeżeli
będziemy osłabiać ten system bankowy, tworząc dług wewnętrzny, to no to tworzymy jak gdyby dosyć taką bańkę, która w którymś momencie pęknie. I sobie tylko to przesuwamy, tak? Czyli pożyczamy te pieniądze i udajemy, że wszystko jest w porządku, a ten dług sobie rolujemy do przodu. No i to jest takie wyrywanie następnego miesiąca. I w którymś momencie, no jak każdy taki balon pęknie, no i wtedy najczęściej co trzeba będzie zrobić? No trzeba będzie drukować te pieniądze. Widzimy to również w przypadku tego osłabiającego się teraz rubla, że ten deficyt właśnie rosyjskiego rządu jest problemem. Tak? To jest główny element, dlaczego ten rubel się ostatnio osłabiał. Oczywiście ropa też, no ale to wynika właśnie, że mniejsze wpływy z ropy to mniejsze przychody dla budżetu z podatków z firm naftowych, a wydatki, tak jak powiedziałem, rosną, a one jeszcze będą rosnąć w tym roku bardziej, dlatego że Rosjanom skończyły się zapasy magazynowe, jeżeli chodzi o uzbrojenie i broń, i muszą zacząć budować i produkować poszczególne elementy potrzebne wojsku, tak? Czyli amunicję, są problemy z produkcją amunicji, czołgi, samoloty, tak? To wszystko trzeba produkować. Nie ma tutaj dobrego wujka z Chin, który pożyczy. Tak jak wiemy, Rosjanie mają również problem z pozyskaniem nawet z Korei Północnej amunicji. Albo ona się skończyła, albo Koreańczycy nie chcą, a może nie mają. Tak, nie wiemy tego. Te możliwości do tej pory, które mieli, no to były głównie związane z Białorusią, natomiast no tam stany magazynowe również nie przedstawiają się. Na ten moment jest po prostu pusto i no nie ma takiej za bardzo. No gdzieś oczywiście Rosjanie próbują gdzieś po innych krajach kupować to uzbrojenie, natomiast no tutaj nie ma rewelacji. No jak zaczną produkować, pamiętajmy, że oni zwiększyli te nakłady, to tak naprawdę duża część przemysłu teraz pracuje dla wojska, natomiast jest to bardzo nieefektywne. To znaczy, jeżeli patrzymy na wskaźniki z produkcji metalowej, to tam mamy, czy tam gdzie się wojskowa wlicza, no to tam mamy wzrost w lutym to było 10%, w marcu to było bodajże 14%. Co prawda Miedwiediew chwali się i mówi, że oni zwiększyli tą produkcję czołgów, uzbrojenia 5-7-krotnie, tak? No, ale powiedzmy sobie, możemy na razie przynajmniej włożyć w te wypowiedzi do książki z bajkami. Okej. Egipt za zboże miał wysyłać amunicję. No, miał wysyłać. No i nie wysyła. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Niemiecka i turecka zbrojeniówka wchodzi do Ukrainy. Tak, Ukraińcy podpisali ostatnio dosyć duży kontrakt z Rheinmetallem. W przypadku tureckiej, no tam też mamy duży kontrakt, jeżeli chodzi o produkcję na przykład dronów czy jakieś inne rzeczy. Czy jest możliwe, żeby Ukraina dostała reparacje wojenne od Rosji? Kto o tym decyduje? No politycy o tym decydują, panie Saladzie. No jeżeli będzie taka decyzja wśród krajów, głównie G7, no to będą te reparacje. Ale żeby reparacje no bo nałożyć to można, no ale trzeba jeszcze wyegzekwować. Żeby je wyegzekwować, to Rosjanie muszą przegrać wojnę, no bo jeżeli będzie, powiedzmy, no jeżeli będą wygrywać, no to trudno nakładać jest reparacje na zwycięzcę, tak? Jeżeli natomiast nastąpi, znaczy są duże szanse, bo jeżeli nastąpi na przykład pad, który na ten moment ma większe szanse, że się wydarzy niż totalna taka przegrana Rosjan, czyli oddanie Krymu, korytarza i takie totalne załamanie i porażka,
Chociaż takie szanse też są, żeby ktoś mnie też zrozumiał. Tam nie uważam, że to jest taki scenariusz niemożliwy. Uważam, że jest możliwy, patrząc po tych błędach, które Rosjanie robią, jeżeli chodzi o swoją gospodarkę, w mojej ocenie. To jest jak gdyby zły pomysł, utrzymywanie sztucznej inflacji, udawanie, że inflacja jest na poziomie 2%, nie doprowadzi do niczego dobrego. Walka o tego rubla, która była w zeszłym roku, właśnie spowodowała wiele problemów. Brak decyzji już w tym momencie o dodruku też może im się odbić czkawką. No bo trzeba było, wielokrotnie o tym mówiłem, tak, rubla dewaluować o wiele wcześniej, a teraz jest trochę sytuacja taka, że ten rubel się zaczyna dewaluować, nie dlatego, że rząd tego chce, tylko że to jest efekt sytuacji, którą mają, jeżeli chodzi o rosyjski budżet. Oczywiście trzeba sobie też powiedzieć, że ta dewaluacja w krótkim terminie jest korzystna dla budżetu, no i to jest jakiś tam oddech, ale ponieważ jest ona wynikiem, a nie celowym działaniem, to skutki są trochę inne, bo jeżeli oni by zaczęli to robić w zeszłym roku, kiedy mieli nadwyżki z ropy, no to by mieli jeszcze większe, zgromadziliby taką poduszkę finansową, nie? A teraz oni tą poduszkę przejedli, bo pamiętajmy, że nadwyżka handlowa w zeszłym roku było 227 miliardów i wyobraźcie sobie, że oni by powiedzmy zdewaluowali tego rubla albo nie umacniali tak na siłę, to mogłoby się okazać, że mogliby tą wojnę wygrać, bo mogłoby się okazać, że nadwyżkę, którą by zamknęli na koniec roku, to nie byłoby 227, a powiedzmy 400 czy ileś. No i wtedy sytuację mamy inną, że faktycznie mają dosyć dużą poduszkę finansową i mogą tą wojnę prowadzić o wiele dłużej. A tak, i nie musieliby wprowadzać wtedy podatków, no wiele rzeczy wyprzedziliby. A tak, no to oni to przejedli, a i tak muszą zdewaluować, albo inaczej, ten rubel się sam dewaluuje, ponieważ jest deficyt. Tak? Wtedy nie byłoby prawdopodobnie tego problemu przy wyższej nadwyżce. Rok by pewnie zakończyli nie z deficytem, tylko by sobie to odpowiednio przeksięgowali, no i by mieli też większe wpływy przecież, tak, a wtedy prawdopodobnie z tych podatków i tak dalej, i tak dalej. No, ale wybrali tą ścieżkę bardziej ryzykowną, Rosjanie lubią ryzykować, grać w bank. Tak było w przypadku szantażu energetycznego, tak było też w przypadku rubla. No to moim zdaniem to się niedobrze kończy. Co to jest proficyt? Proficyt to jest odwrotność deficytu, czyli nadwyżka. Czy Ukraina zarabia teraz jakoś? No, że sprzedaje, ale coś jeszcze? No, sprzedaje bardzo dużo towarów. Tak jak powiedziałem, no, eksport ukraiński jest na poziomie 2016 roku. No więc wróciliśmy do wyników sprzed kilku lat i jesteśmy, i o ile import powiedzmy zatrzymał się, to eksport rośnie. Tak jak mówię, tutaj kluczowy jest rynek europejski. Dobrze. Może jeszcze powiem, co oni sprzedają, tak? Bo może jak gdyby to jest dla Was istotne. Jeżeli chodzi o eksport, to ten eksport, tak jak powiem, on wzrósł ostatnio w marcu, jak patrzymy rok do roku, no tylko że porównujemy rok, marzec, kiedy był wybuch wojny, nie? No to mamy wzrost, słuchajcie, 45%. I co rośnie? No rośnie tak, cała produkcja żywności, głównie tutaj, jeżeli chodzi o powiedzmy tą produkcję roślinną, to jest wzrost o 200%. Oleje, tłuszcze zwierzęce
mamy wzrost 175%, gotowe towary wzrost 230%, nie? To, co im spadło i z czym mają problem, no to artykuły metalowe, maszyny, wyposażenie elektryczne, elektronika, części do elektroniki, części elektryczne, no to co sprowadzali, tak, i tam mamy spadki, nie, no bo jeżeli potrzebowali, a mieli problem, jeżeli chodzi o tą zimę, był problem z tymi nalotami rosyjskimi, potrzebowali agregatów prądotwórczych, no to wszystko, co mieli, co produkowali, to nie eksportowali, tylko w drugą stronę importowali. Więc tutaj na czym głównie, tak, no to jest głównie najczęściej żywność na ten moment, tak, oraz gotowe różnego rodzaju produkty, czasami to są różne produkty ukraińskie. No i teraz też zmieniają się te kierunki, bo do tej pory 60%, pamiętajmy, tego eksportu, i to jest też pozytywne dla Ukraińców, 60% eksportu szło do Rosji, Kazachstanu, Białorusi. Mieli również te kierunki jak Turcja i Chiny uruchomione, natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie było dużego eksportu. Dlaczego? No ze względu na właśnie ochronę rynku, na różnego rodzaju cła. No i teraz mają sytuację, która jest dla nich szansą, dlatego że ten rynek europejski się otwiera. Jest to dobry rynek, no bo tam mogą uzyskać bardzo wysokie marżowości na tych swoich produktach. Jest to rynek, gdzie klienci płacą na czas, w odróżnieniu od klientów rosyjskich, kazachskich, białoruskich. A więc no, dla wielu firm, jeżeli udaje im się właśnie sprzedawać na ten rynek, no to ta sytuacja, można powiedzieć, że nawet się poprawiła w stosunku do tego, co było przed inwazją. No bo mogą więcej na swoich towarach zarobić na rynku, do którego nie mieli wcześniej szans dostępu. A więc moim zdaniem tutaj dobra sytuacja. Oczywiście to, co jest potrzebne, no to jest oczywiście potrzebna stabilność, inwestycje, odbudowa, która nastąpi po wojnie. Jak się ma rosyjska służba zdrowia? Większość lekarzy poszła na front i są cięcia budżetu. Oj, słabo funkcjonuje, zrobię jakiś taki może dłuższy felieton, czy właśnie vloga na ten temat, bo wszystko, co mówisz, jest prawdą, Luis, czyli może nie to, że większość, bo duża część, może tak, że większość lekarzy to może bym aż tego to chyba tak nie nazwał, natomiast no, były sytuacje takie, że w przypadku tej mobilizacji wrześniowej rekrutowani byli na przykład wszyscy lekarze z danego szpitala, no bo ktoś chciał wyrobić normę i tak było najprościej. Oczywiście ci lekarze są bardzo potrzebni na froncie, natomiast największe problemy no to są cięcia i sprzedaż tych placówek, bo tam oni jeszcze mają takie placówki federalne, tak, to ja o tym mówiłem. To są kolonie trendowatych, różnego rodzaju hospicja, które były finansowane przez rząd w ramach budżetu federalnego i to wszystko jest, i tu następują duże cięcia. No, tak jak można się spodziewać, mamy cięcia, które dotyczą wszystkich sektorów gospodarki i tych sektorów budżetowych, a więc transport, edukacja, służba zdrowia, wszystko oprócz, nawet produkcja statków dostała i produkcja samolotów, bo tam nie ma w tym momencie, już w tym roku nie będzie takich dotacji jak w zeszłym roku, a więc Aeroflot nie dostanie takich pieniędzy, jakich dostał, jeszcze będzie musiał zapłacić podatek. Oni ostatnio wystąpili, żeby nie płacili podatku, no bo sytuacja jest kuriozalna, trzeba przyznać, że oni mają zapłacić ten podatek 10% od nadmiarowych zysków. A dlaczego mają zyski? Ktoś się zapyta, no przecież sankcje i tak dalej. Zyski mają dlatego, że dostali dotacje w zeszłym roku od rządu. No i teraz, no i mieli tam powiedzmy w 2021 też jakieś pewnie zyski. No i teraz muszą zapłacić od tych dotacji ten podatek, czyli to, co dostali, muszą oddać, a oni już te pieniądze przecież wydali na to, żeby się utrzymać jakkolwiek na rynku. No i tam błagalnie proszą, na razie rząd się nie zdecydował, żeby uchylić.
natomiast błagalnie proszą, żeby ich nie obarczać tym podatkiem, bo nie mają z czego zapłacić. Sytuacja, mówię, jest kuriozalna, bo jeżeli rząd się ugnie, no to może spodziewać się, że inne firmy również wystąpią z takim wnioskiem. A mamy też sytuację taką, że 1/3 firm państwowych w zeszłym roku zanotowała stratę, czyli to są te firmy często, które będą musiały zapłacić podatek. Dlaczego one będą musiały zapłacić podatek od nadmiarowych zysków? Bo w 2021 miały zysk. Tak, mówiłem o tym dziwnym pomyśle. W mojej ocenie te pieniądze oni chcą pozyskać 300, no mówi się teraz może i nawet 400 miliardów rubli. W mojej ocenie straty dla gospodarki będą większe niż ten pozyskany podatek. Natomiast no, to pokazuje, w którym miejscu jest teraz Rosja. Tam się nie myśli o tym, co będzie za rok, co będzie z tymi przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami, tylko myśli się o tym, żeby przetrwać. Maj, czerwiec, jeszcze w tym roku reżim myśli o tym, żeby jak najdłużej utrzymać się u władzy, a nie myśli o tym, co będzie powiedzmy za rok i tak dalej. Dobrze, tutaj mamy Marcina. Największe straty to przemysł ukraiński poniósł, ale i tak nie sprzedawali do Unii Europejskiej, bo Niemcy, Francja, Włochy nie lubią konkurencji, nawet jeżeli ich maszyny czy stal były droższe. No tak, no to o tym mówiliśmy, mamy tutaj pełny protekcjonizm, jeżeli chodzi o rynek europejski, tak to wygląda, tak to działa. Nie tylko zresztą rynek europejski tym się charakteryzuje. Nie? O, jest z nami kapitan. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. O, jesteś. Cześć Maćku. Miło, że do nas dołączyłeś. Tutaj piszecie o tych rzeczach militarnych. No ja na ten temat się może tam mniej będę wypowiadał, pewnie właśnie Maciek czy ktoś inny. Natomiast jeżeli chodzi o ten stosunek strat bezpowrotnych do powrotnych, no faktycznie w przypadku Rosjan jest zatrważający, nie? No nie wygląda to za dobrze. Ariela Drapińskiego, Służba Zdrowia. Być może tak. Pewnie zrobię coś samemu, ale być może Ariela też faktycznie warto poprosić o to, żeby coś powiedział. Dobrze, nie wiem, czy coś chcecie się jeszcze dowiedzieć, bo będę teraz bardziej koncentrował się na tych pytaniach. A, jeszcze może tak, wracając do tego, ponieważ tam był taki tytuł, jakie są perspektywy. No perspektywy w przypadku Ukrainy na ten moment są, słuchajcie, dobre. W dużej mierze będzie dużo zależało od tego, jak sobie będzie radziła na froncie, natomiast jeżeli chodzi o ekonomię, to te perspektywy są dobre. No nie są jakieś, znaczy dobre jak na sytuację, w której ten kraj się znajduje, żeby ktoś nie pomyślał, że tam mamy jakiś dobrobyt. Nie. Chodzi o to, że o ile perspektywy jeszcze w zeszłym roku dla tej gospodarki ukraińskiej nie były za specjalne, no to wygląda to teraz o wiele lepiej. Są rezerwy walutowe, eksport się odbudowuje, produkcja się odbudowuje. Ta produkcja rolna może być takim koniem rozwojowym w odróżnieniu na przykład od Rosji, bo w przypadku Rosji ta produkcja rolna dobrze się utrzymuje, natomiast tam ostatnio sprawdziłem jedną rzecz i ona mnie zaskoczyła. Rosjanie spadli o 40%, jeżeli chodzi o wkład PKB w zeszłym roku. Czy tam to wynikało z tego mocnego rubla przez ten rok, a więc teraz pewnie sytuacja będzie być może trochę lepsza, natomiast oprócz tego, że są w stanie dostarczać i są w jakimś tam stopniu częściowo tylko samowystarczalni, no to wygląda na to, że ta produkcja rolnicza, oprócz tego, że były te właśnie
rekordowe zbiory, no to zaczęła im spadać i to dosyć mocno. Więc to ciekawe, warto to również śledzić, bo wydawało mi się, że akurat tu będą sobie radzić dobrze, a liczby pokazują trochę co innego. Liczby pokazują co innego. Natomiast tak, zaraz odpowiem Luis odnośnie tego Związku Sowieckiego, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wracając jeszcze do tych perspektyw i zarówno mamy też nowe odczyty, słuchajcie, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i tu pełne zaskoczenie, to było tam już jakiś czas temu publikowane, ja się do tych polskich rzeczy nie ustosunkowuję, natomiast no, mamy bardzo dobry wskaźnik, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy kwartalny, bo tutaj mamy, z tego co pamiętam, 3,9, tak? Mamy spadek, co prawda, rok do roku 0,2, no ale powiedzmy, mieliśmy też efekt bazy, bo tamten kwartał po prostu był dobry ze względu na to, że tam bardzo silne i duże były zamówienia i zwiększanie jak gdyby stanów magazynowych, jeżeli chodzi o kwartał pierwszy zeszłego roku. W tym roku nie mieliśmy i co ciekawe, ten wzrost gospodarczy spowodowany jest tym, oprócz tego, że utrzymuje się wysoka konsumpcja, to również zwiększenie produkcji, tak? A więc po raz pierwszy zaczyna być to zwiększenie produkcji po tych powiedzmy spadkach, jeżeli chodzi o zeszły rok, no i również ten eksport, który dosyć dobrze, jeżeli chodzi o Polskę sobie radził, bo jak spojrzymy sobie na dane dotyczące właśnie eksportu, bodajże mam za marzec, no to mieliśmy tam około 30 miliardów i to był no, dawno nie uzyskany taki wynik, a mieliśmy taką sytuację, że ten grudzień no, nie był za specjalny, tak? I potem cały czas jak gdyby rośliśmy, jedynie, no to już jest kwestia na jesieni zeszłego roku był miesiąc, tak bodajże wrzesień lub październik, że było lepiej. Natomiast to 30 miliardów euro, nie dolarów. W dolarach to tam będzie troszeczkę więcej, powiedzmy chyba 32. Natomiast no, wygląda dosyć dobrze ten balans, jeżeli chodzi o handel, no bo zeszliśmy poniżej miliarda, na ten moment to jest 608 milionów, tak? I tutaj no i tutaj mamy nadwyżkę, tak? A więc no wygląda to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwartał pierwszy, bo w kwartale pierwszym mieliśmy w lutym no to zrobiło też kwotę za ten kwartał pierwszy, bo będziemy mieli, jeżeli dobrze liczę, marzec mieliśmy 608 milionów euro, luty 2,2 miliarda i styczeń 1,6 miliarda nadwyżki, tak, a więc no dosyć dobrze to wygląda, tak. Pomagał oczywiście słaby złoty, który był w tych miesiącach wcześniejszych, no i to oczywiście umożliwiło tak zwiększenie tego eksportu. Teraz ten złoty przez to, że mamy dosyć dobre te dane, jeżeli chodzi o, no właśnie to też pokazuje, zobaczcie ile daje, tutaj wiele osób mówi, dlaczego ten złoty się umacnia, no ale zobaczcie, no jeżeli mamy przez pierwszy kwartał nadwyżkę, no to automatycznie to będzie pomagać walucie. Nie? Tak samo jak na przykład Rosja miała nadwyżkę, jeżeli chodzi o eksport do importu i to taką potężną, no i to pomagało rublowi. No i u nas też będzie pomagać tej złotówce. Oczywiście rząd powinien robić, znaczy też, żeby to było dobrze zrozumiane. Nie uważam, że to jest jakaś zasługa wielka rządu. Też nie uważam, że rząd jak gdyby tutaj sobie źle radzi w tym obszarze. Uważam, że jest w porządku, no bo nie przeszkadza tak, żeby ta nadwyżka powstawała, natomiast no można się zastanowić, czy
Czy celowe jest dalsze umacnianie tej złotówki, tak? Znaczy tu mamy kilka takich sprzecznych interesów, bo z jednej strony powinniśmy dbać o ten bilans handlowy, żeby go najlepiej utrzymywać, ale jeżeli ta złotówka będzie się umacniać, to on będzie znowuż próbował iść w stronę deficytu, bo eksporterzy będą mniej zarabiać, tak? A wydaje się, że ta złotówka dosyć już nawet zbyt mocno się umocniła, a więc warto by się temu przyjrzeć. Z drugiej strony bank centralny powinien dbać o inflację. Znaczy, jak dla mnie to ta polityka, powiedzmy, banku centralnego pozostawia chyba najwięcej, jak dla mnie, tak? Bo o ile rząd, powiedzmy, są teraz wybory i raczej tym nie przeszkadza gospodarce i stara się raczej pobudzić jeszcze bardziej tą konsumpcję, co oczywiście też jest trochę niebezpiecznie, ale ponieważ mamy ten dług, który spadł poniżej 50%, tak się chwali, to oczywiście to możemy jeszcze pewnie według rządu grzać tą konsumpcję. Teraz tej konsumpcji będzie pomagać też spadająca inflacja, tak? I przez to, że ta konsumpcja jest też wysoka, ta inflacja nie będzie spadać tak szybko, i przez to, że bank centralny zachowywał się wcześniej tak, jak się zachowywał i zachowuje, też nie będzie spadać, nie? Ale dobrze, wracając do tej, a więc tutaj dosyć dobre perspektywy na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i zarówno jeżeli chodzi o wzrost produkcji, jak i również bilans handlowy. Dla mnie bardziej cieszy ten bilans handlowy niż to PKB, ale oczywiście politycy i opinia publiczna, wszyscy patrzą na to PKB i się zachwycają, nie? Akurat nie jestem jakimś zwolennikiem tego wskaźnika. NBP, miałem odpowiedzieć, do NBP wrócimy za moment. Gdzieś mi uciekło teraz to pytanie. To może dobrze, to odnośnie NBP. NBP, tak, ja widziałem, że taką informację, widziałem ten banner, że inflacja to rachunek za pandemię i za wojnę. Częściowo jest to prawda, ale częściowo, albo inaczej, to jest półprawda, tak? Bo inflacja nie tylko jest związana z tym, że była pandemia, to jest prawda, i nie, że wojna, bo to też jest prawda. Na pewno ten szantaż energetyczny, który był próbowany w zeszłym roku, to, że te ceny paliw poszły i ropy surowej poszły w górę, tak, ale nie mówię wszystkiego, bo jeszcze jest ta część, że coś jednak ta instytucja może, a to nie jest tak, że ona jest bezwolna i tylko przychodzi się co miesiąc i się bierze pensję, tak, za to, że się jest, tak, to nie na tym powinno polegać. Dobrze, ale żeby nie było, że kogoś krytykuję. Gdzieś było jeszcze odnośnie tego rozpadu. Zaraz sobie odnajdę to pytanie. Tak, tutaj polski eksport, tak. Było pytanie odnośnie, jak oceniam to, co Chiny robią, czyli spotkanie pomiędzy Chinami i państwami Azji Centralnej i zaproponowanie po raz pierwszy tym państwom współpracy na poziomie militarnym, i to jest jak dla mnie przełom, bo do tej pory był taki podział pomiędzy Rosją a Chinami, że Chiny gospodarczo, owszem, mogą sobie do tych krajów wchodzić, natomiast za bezpieczeństwo odpowiada Rosja. I po raz pierwszy mamy tutaj zmianę, co jak gdyby pokazuje, że i te kraje do tego dążą i chcą mieć ten parasol chiński. Znaczy, te kraje pewnie nie chciałyby mieć żadnego parasola, niemniej być może nie mogą sobie pozwolić, bo to nie jest realne, a więc wolą mieć ten parasol chiński niż ten parasol rosyjski. A z drugiej strony Rosjanie nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa w tym regionie, tak to wygląda. Trzeba liczyć się z tym, że te kraje będą automatycznie zwiększać, i to widzimy, tak,
bo widzimy, że tam dosyć silnie zwiększa się znowuż ten bilans handlowy, na korzyść oczywiście Chin, pomiędzy tymi krajami a Chinami. I to będzie w następnych latach dosyć dynamicznie rosło, w mojej ocenie. I to będzie za obopólną korzyścią, czyli te kraje będą na tej współpracy z Chinami bardzo dużo zyskiwać, jak i również Chiny będą zyskiwać. Tak. No nie chodzi o to, że tam szlak, chodzi o taką współpracę gospodarczą, nie? A żeby ta współpraca gospodarcza odbywała się bez zakłóceń, no to jest wskazana ta współpraca na poziomie tym wojskowym również. Okej. Ile powinniśmy mniej wydawać, aby Polska wreszcie rozsądnie dług mogła spłacić? To jest źle postawione pytanie. Żaden kraj nie jest zainteresowany spłatami długów. No i teraz wszyscy mówią: ale jak to? Co ty mówisz? No nie. Tu chodzi o to, żeby. Bo spłacenie długu nie ma żadnego sensu. No i znowu, co ty mówisz? Skoro ja komuś pożyczyłem, no to przecież powinienem spłacić, albo jak biorę kredyt na mieszkanie, to przecież kiedyś go spłacam. A co w przypadku krajów się tak nie dzieje? No nie, właśnie tak się nie dzieje. Kraje są zależne od długu i to wygląda tak, że tu nie chodzi o to, żeby spłacić ten dług, tylko żeby mieć możliwość spłaty długu. Czyli ja mogę sobie pożyczać cały czas i otwierać nowy dług, natomiast żebym utrzymywać odpowiedni procent właśnie długu do przychodów. No powiedzmy najczęściej to jest akurat moim zdaniem złe podejście, no ale najczęściej się to liczy, czyli ten procent do PKB. Jeżeli ten procent do PKB, i to mamy jak gdyby takie dwa wymiary, tak? Czyli ile dług stanowi w stosunku do PKB i ile stanowi, jeżeli chodzi jego spłata, ile stanowi w budżecie. No bo jeżeli, wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie dług, no i pożyczacie sobie pieniądze od banku. No i teraz te pieniądze, które sobie pożyczacie, no zawsze stanowią powiedzmy 2%, 3% waszego budżetu miesięcznego. No to czy was to boli? Te 2%? No pewnie nie. Problem się zaczyna, kiedy to zacznie stanowić 10%, 20%, 30%, no bo nagle to będziecie musieli sobie, nie wyjedziecie na wakacje, nie kupicie powiedzmy żonie czy mężowi nowego prezentu i tak dalej, i tak dalej. Będziecie musieli te wydatki ograniczać. Po co? Żeby spłacić raty od długu. Więc istotne jest, żeby utrzymywać ten dług, czyli teraz nie jest jak gdyby filozofią, żeby nagle wziąć jakieś państwo i dobra, no to spłacamy, nie? No bo żeby spłacić, no to ja muszę teraz zabrać, nie? I teraz będę musiał te pieniądze wyjąć. No i pytanie jest po co? Po co ja miałbym to robić? Szczególnie jeżeli ja mam stały, utrzymujący się gdzieś tam deficyt. Bo zupełnie inna jest sytuacja, kiedy ja mam proficyt i mogę sobie na to pozwolić. Natomiast tak jak można żyć z inflacją na poziomie i ona jest wskazana na poziomie właśnie 2-3%, i to jest podobnie z długiem. Ten dług jest wskazany, kiedy on stanowi niewielką część i wtedy można sobie zaciągać nowy, tak, i ten sobie dług rolować. Problem oczywiście się pojawia wtedy, kiedy ten dług zaczyna rosnąć do takiego stopnia, że nie jesteście w stanie go spłacić. No i teraz mam taką absurdalną sytuację, że ten dług na przykład amerykański cały czas rośnie, ale Amerykanie cały czas są w stanie go spłacić. Natomiast mamy sytuacje takie jak na przykład problemy z płynnością czy z przychodami, tak jak w przypadku Grecji, Argentyny, gdzie nagle te kraje przestają panować nad spłatą tego długu. I to jest problem.
A więc tutaj nie wydaje się, że byłaby potrzeba tego spłacania długu. Przypominam, że u nas spada procent długu do PKB. No bo jak gdyby możemy na 2 sposoby robić. Czyli możemy nagle powiedzieć: OK, dobra, to teraz obetniemy wszystkie wydatki socjalne, zmniejszymy emerytury, nie? I spłacimy dług. No tak powiedzmy, zaciśniemy tak pasa i spłacimy przez 3-4 lata. No żadna partia polityczna nie utrzyma się wtedy u władzy w systemie demokratycznym. Czyli żeby spłacić długi, to musiałby być system jakiś, no jakaś dyktatura, tak? Jeżeli ktoś by... I były kraje, które, nie wiem, za komunizmu, tak, spłacały te długi, tak, mieliśmy przykład jakiejś tam Rumunii czy jakichś innych krajów, które właśnie kosztem swoich mieszkańców starały się spłacić długi. Nie ma to jakiegoś wielkiego sensu. Natomiast trzeba starać się, żeby te długi były, no i po to są właśnie te reguły, że ten dług nie może przekraczać tych 60% i tak dalej. One są bardzo sensowne, no bo to powoduje, że następne rządy nie mogą się zadłużać, tylko muszą jednak dbać o tą regułę związaną z długiem publicznym. A więc istotne jest, żeby to tak wyglądało. Jacek Banasiak. Inflacja rozpoczęła się w 2017. Analitycy finansowi alarmowali wtedy, że trzeba podnieść stopy. Ale Glapiński powiedział, że nie ma inflacji, będzie deflacja. Pamiętam, tak było. Nie kłamie. No tak było, tak. No i potem powiedział, że to wszystkich zaskoczyło. No jak widać nie wszystkich. Bo pana Jacka nie zaskoczyło, analityków finansowych też nie zaskoczyło. No, jak widać, naszego prezesa zaskoczyło. Natomiast tak, żebyście na przykład zobaczyli, jak to wygląda w Rosji i na Ukrainie. W Ukrainie w tym momencie stopa jest na poziomie 25%, a inflację mamy 17%. Dzięki temu, że mamy realnie wyższe stopy, no to ta inflacja ma szansę jak gdyby spaść, a w przypadku Ukrainy no mogła być sytuacja, że Ukrainie w zeszłym roku groziła hiperinflacja, tak? Czyli za niewymienialność hrywny, no i w ogóle. I tak zresztą Rosjanie pewnie liczyli, no bo jak nagle wyjeżdża, nie wiem, 10 milionów mieszkańców, tak, do Europy i do Rosji, no to każdy liczy się, że tam może być załamanie, tak, tej gospodarki. I to załamanie, zobaczcie, nie nastąpiło. Pomimo tak dużego eksodusu, pomimo tego, że jest wojna, no to nie mamy jakiegoś, moim zdaniem, załamania tej gospodarki i wszystko działa, tak. Gorzej lub lepiej, ale działa. Co by pan robił na miejscu szefostwa Banku Rosji, by ratować sytuację? To już mówiłem wielokrotnie, chociaż nie chciałbym być na miejscu i nie chciałbym ratować sytuacji w Rosji, natomiast to powiem jeszcze raz. Zdewaluowałbym rubla w zeszłym roku. Nie doprowadził do sytuacji, że on się tak mocno wzmocnił, bo to zaszkodziło, a nie przyniosło żadnych korzyści. Te korzyści miały być polityczne, było to też związane z tym szantażem. Rosjanie zagrali wabank. Czy to była decyzja banku centralnego i pani prezes? Nie sądzę, wydaje mi się, że to była decyzja samego Putina. Pewnie była konsultowana, bardzo ryzykowne to, co zrobili. Byliby o wiele lepszej sytuacji niż są teraz. A co bym zrobił teraz? Teraz to już mówiłem wielokrotnie, siadł do stołu, podpisał pokój i zakończył tą wojnę. I wtedy uratują sytuację, ponieważ najgorsze, co dla Rosji może być, to prowadzenie, jeżeli wojna się przeciągnie. Bo to się mówi, że to jest najgorsze dla Ukrainy. Nie, Ukraina, jeżeli to będzie w miarę stabilny taki konflikt i będzie i ta wojna się będzie tliła, to nie jest jakaś super sytuacja, ale ta gospodarka zacznie odbijać. Tak samo jak się mówiło, że gospodarka Polski ucierpi jako kraj przyfrontowy i tak dalej. Okazało się, że częściowo na tej wojnie gospodarka polska wypada bardzo dobrze. No jako na kraj przyfrontowy mamy największy
wzrost kwartalny, jeżeli chodzi o kraje europejskie. No nie wygląda to źle. No jedynie problem jest z tą inflacją, no ale to moim zdaniem problem, on nie powstał właśnie dzisiaj, nie powstał przez wojnę i przez COVID, tylko jeżeli byśmy mieli te stopy w którymś momencie na innym poziomie, no to tą inflację byśmy mieli pewnie teraz jednocyfrową i by to spadało, tak? Mielibyśmy sytuację, że ona byłaby gdzieś zbliżona do tej niemieckiej. No oczywiście ktoś może powiedzieć, ale wtedy takiego wzrostu by nie byłby, tak? Byłoby nawet być może tutaj pod tym względem lepiej. Więcej, banki nie są zainteresowane spłatami długów, są zainteresowane rolowaniem, bo wtedy dostają pieniądze za nic nie robienie. Częściowo tak, jeżeli byśmy to. Tak, banki nie są zainteresowane, no są zainteresowane udzielaniem kredytów, no bo na tym zarabiają, a więc tutaj, jeżeli ktoś roluje ciągle ten dług, no to jest dobra sytuacja dla banków, no bo mają klientów, tak? No mogą z czegoś na czymś zarabiać. No jak ktoś przyjdzie i spłaci, no to już nie ma zarobku. To myślę, że jest proste. Polski dług sektora finansów publicznych to 50% PKB i zawsze był niski w porównaniu z innymi krajami. Tak, on nie był jakiś właśnie wysoki, znaczy jeszcze wiesz, zależy z kim się porównujemy, Łukasz. Natomiast no, były takie momenty, że tam podbijaliśmy, musiałbym sprawdzić kiedy, ale były takie momenty, że podbijaliśmy już pod 60%, tak? Natomiast no nie są to tak jak na przykład, nie wiem, Japonia tam 200, czy jakieś Włochy, tak, czy nawet Francja, nie? Ale tu też musimy brać pod uwagę, że to są kraje, gdzie one sobie mogą na to pozwolić. Dlaczego? No dlatego, że mają tą wiarygodność wyższą, nie? Więc jak masz wyższą wiarygodność, to możesz więcej pożyczyć. To trochę tak to wygląda. No może to być złe dla ciebie. Natomiast gospodarki, które się do niedawna jeszcze polska gospodarka była gospodarką tą rozwijającą się. W 2020 mieliśmy, jak wchodziliśmy, 57%, tak? Bodajże właśnie po tym COVID-zie, czyli w tym momencie, kiedy tam rząd sypał tymi pieniędzmi dla wszystkich, szczególnie dla różnego rodzaju przedsiębiorców. Tak, mieliśmy 57 i bodajże 57 mieliśmy w 2013 roku. Jakoś tak. Więc najwyżej mieliśmy 57,20, najniżej 49,1 i to jest, przepraszam, 45,1. Nie, 36, wróć. Jeszcze było 36, tak, procent. Tak powiedzmy do 50 to są takie moim zdaniem bezpieczne wartości. W przypadku takiej jeszcze gospodarki jak Polska, to tutaj akurat tego bym się nie obawiał. Tak jak mówię, problem obecnie długu nie jest jakimś problemem, bardziej jest problemem inflacja. Dobrze, tutaj pytać, dlaczego hrywny, tak? Ta hrywna jest jak gdyby stała, tak? Tam mamy tak naprawdę, no to wynika z dewiz, mówię z rezerw, które właśnie Ukraińcy mają. Oni ten kurs cały czas sztywno trzymają, tak? Nie pozwalają na spekulację tym kursem. No i dobrze. No i druga rzecz, stopy procentowe, tak? Pamiętaj, że oni mają stopy 25, czyli powyżej inflacji. Zawsze, jeżeli będziesz miał wysokie stopy, to wtedy powyżej inflacji, no to będzie pomagać walucie. No bo ludzie wolą wtedy tą hrywnę, no bo ona jest więcej warta, nie? Czyli możesz sobie otworzyć depozyt, tak, w hrywny, a jak widzisz, że jeszcze jest stabilna, no to wtedy możesz sobie na to pozwolić.
Jarosław Pizga. Inflacja jest wysoka niemal we wszystkich państwach Europy Środkowej, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa. Czy rzeczywiście wszystkie zaspały, czy był świadomy wybór? Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Tak, większość banków zaspała. Był to też świadomy wybór, pewnie w niektórych. Trzeba wziąć pod uwagę, że również zaspał też Fed i wszyscy wiedzieli, że ta inflacja będzie, tak? No bo jak było tak silne luzowanie, znaczy wszyscy, no właśnie chyba nie wszyscy, no bo były wypowiedzi, które świadczyły o czymś innym, tak? Natomiast no jeżeli by się tak rozsądnie na to spojrzeć, no to większość analityków no, twierdziła, że ta inflacja się pojawi, nie? I że trzeba działać. W dużej mierze to jest takie też, wiesz, takie oglądanie na siebie, nie? Czyli jak Polska zwiększyła, no to Czechy, dobra, to my też zwiększymy, nie? Ale jak nikt nic nie robi, to nagle, a zobaczcie, Czesi nie zwiększyli, a to może będzie dobrze. No to trochę tak to wygląda czasami, nie? Nie chcę tutaj teraz być adwokatem diabła, no ale to pewnie tak wyglądało, że nikt nie chciał tego zwiększać, bo może to będzie chwilowe, inni nie zwiększają, Fed nie zwiększa, wszyscy patrzą na siebie i czekają następnych odczytów, no a te są coraz gorsze. Były coraz gorsze, no bo teraz już są coraz lepsze. Czy Ukraina poprawi demografię po wojnie? Nie, Ukraina nie poprawi demografii po wojnie. Ukraina ma dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o demografię. Ileś ludzi pewnie wróci na Ukrainę, ale kiedy i jak to będzie, to nie wiem tego. Być może jakimś rozwiązaniem będzie migracja, tak? Może się okazać, że jeżeli Ukraina byłaby na przykład w strefie unijnej jako państwo stowarzyszone z otwartym rynkiem i tam ludzie zaczęliby coraz lepiej żyć, to mogłoby się okazać, że byłaby celem migracyjnym dla pozostałych państw, które łącznie z Rosją. No bo jeżeli za chlebem, wydaje się to takie teraz, co mówię dla was, pewnie jak ktoś powie, nie, no stuknij się, gdzie ktoś będzie emigrował na Ukrainę. Jeżeli by sytuacja była taka, że ten rynek, że Ukraina by zawarła rozum, pokój i zostałaby w tych strukturach unijnych, to byłaby tak jak Polska stała się. Zobaczcie, co w Polsce dzieje się. No, być może nie mamy tego wielkiego ruchu, oprócz właśnie Ukraińców, natomiast no i zaczynamy być celem tych emigrantów zarobkowych, nie, z różnych krajów, którzy chcą się do nas dostać. Nie zawsze wszyscy przecież chcą wyjeżdżać do Niemiec czy innych krajów. Niektórzy chcą tutaj zostać i pracować. Nie? A w przypadku Ukrainy, dlaczego tak mogłoby jeszcze się stać? Dlatego, że spora część tych osób rosyjskojęzyczna na tej Ukrainie łatwiej by się odnalazła, tak jak Ukraińcy łatwiej odnajdują się w Polsce, łatwiej im się zasymilować niż powiedzmy w Niemczech. Mamy tutaj gdzieś tam zbliżona kultura, podobny język, łatwiej jest nauczyć się tego języka. W przypadku, jeżeli ktoś by emigrował na przykład z Azji Środkowej na Ukrainę, no to mogłoby się okazać, że on tego języka mógłby używać tego rosyjskiego, bo na przykład zna ten rosyjski i by mógł się porozumieć na tej Ukrainie. No i znowuż tak, ten ukraiński gdzieś jednak jest językiem słowiańskim, a więc też nauczenie tak dla tej osoby ukraińskiego, ktoś, kto zna rosyjski, no byłoby łatwiejsze niż nauczenie się języka niemieckiego. Zeleński i Arestowicz chcą zrobić ultraliberalne reformy. Nie wiem, jak to będzie. Idzie to w tym kierunku. Ale jak zwykle, tak, może się okazać, że tutaj polityka nagle stanie w poprzek takim reformom, nie? Wiesz, więc tutaj czy tak będzie, nie wiem, no ja kibicuję, tak, no bo jest też szansa, żeby skończyć albo ograniczyć tą korupcję, która jest na Ukrainie, która też jest rakiem, tak, jeżeli chodzi o...
Tutaj pan Jacek nie zgadza się. Nie zgodzę się z tobą. Po każdej wojnie następuje nagły przyrost ludności. Mm, Zobaczymy, wiesz, tak było, ale to wydaje mi się, że no i porównujemy tutaj jednak lata te 40. czy 50., 40., tak, kiedy przed wojną była wysoka dzietność, natomiast no teraz ta dzietność w Ukrainie jest niska. No, to jest, my mamy tutaj podobnie jak Ukraińcy, ale na Ukrainie jest jeszcze niższa. Ja nie jestem tutaj specjalistą od demografii, natomiast większość osób, które się tym zajmuje, twierdzi, że no, sytuacja nie będzie dobra, jeżeli chodzi o ukraińską demografię. Ale zobaczymy. Chciałbym się tutaj oczywiście mylić, chciałbym, żeby ten przyrost ludności na Ukrainie, tak jak mówisz, był wysoki. W dużej mierze też to będzie zależało od sytuacji ekonomicznej, no bo jeżeli tam będzie cały czas powiedzmy niestabilnie i będzie się tlił konflikt i na przykład politycznie będzie też niestabilnie, co nie wiem, co pół roku zmiana rządu i różnego rodzaju jakieś problemy gospodarcze, no to wtedy może się okazać, że nie będzie żadnego przyrostu właśnie naturalnego. Tutaj właśnie Ariel Drabiński dosyć dużo mówił na temat przyrostu i on, z tego co pamiętam, właśnie szacował, że ta sytuacja po wojnie nie będzie dobra, no ale mówię, zobaczymy. Myślę, że Ariel się troszkę lepiej na tym zna niż ja, no bo ja nie jestem osobą, która zajmuje się demografią. Tutaj jest jakieś pytanie, którego nie rozumiem. Perspektywa 20 lat, Ukraina czy Rosja? Nie rozumiem chyba pytania. A więc jakbyś mógł, Rafał Kryskiewicz, o, tu jesteś. Czy poradzi sobie? Tak, no większe szanse mają Ukraińcy na ten moment, tak. Bo jeżeli będą chcieli wstąpić do tych struktur europejskich, no to z tak wysoką korupcją, no będzie trudniej, na pewno być może będzie to niemożliwe. Nawet Chiny mają niską dzietność, a wcześniej ją ograniczali. No tak, to jest właśnie przykład, że to nie jest tylko, to jest taki ogólnoświatowy problem. Nie? Są oczywiście kraje, które nie mają z tym na ten moment z tym problemu, tak jak na przykład Indie. W ogóle to dosyć ciekawy kraj, muszę zrobić jakiś odcinek na ten temat, no ponieważ dosyć ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o pozycję Indii i nawet w stosunku do tej Rosji, tak, no Indie grają swoją grę, zobaczymy, co im uda się w tym roku wynegocjować z Amerykanami, bo do takich negocjacji na pewno przystąpią. No, obie strony mają dużo do zaoferowania sobie. No tak, właśnie o tym mówiłem. Ukraińską demografię poprawią emigranci z innych krajów południa. Jeżeli ekonomia i gospodarka będzie rozwijać się, to tak. No właśnie to tak bym obstawiał, że wtedy może się okazać, że pamiętajmy, że do Rosji przyjeżdżało na przykład 5 milionów osób z byłych republik sowieckich. No może się okazać, że te osoby, przynajmniej część, będzie chciała teraz wyjechać na Ukrainę za jakiś czas, nie? Tutaj piszesz Marcin Grzechnik. W Indiach tylko rejon Gangesu ciągnie demografię, reszta kraju zaczyna wyglądać jak wszędzie. I tak, ale oni jeszcze i tak mają tą dobrą sytuację. Tam faktycznie powoli zaczynają być też spadki. No to chyba taki jest ogólnoświatowy trend, tak. Natomiast no zobaczymy, tak. Na ten moment Indie, jeżeli chodzi o liczbę ludności, są na pierwszym miejscu i będą cały czas zwiększać
do któregoś pewnie momentu. Marcin Bednarek. Indie już nie kupują rosyjskiej broni, czyli jest koniec rozwoju rosyjskiej zbrojeniówki, pracy dla 12 milionów ludzi. Właśnie i widzisz, i to jest problem, co się stanie po wojnie, bo to będzie taki case Niemiec hitlerowskich, które rosły, zwróćcie uwagę, tam PKB rosło tak prawie do końca wojny, nie? Dopiero nawet jak ich bombardowali, to cały czas im to PKB rosło, bo oni cały czas produkowali tą broń. No i teraz Rosjanie zaczynają być w podobnej sytuacji, to znaczy nie dość, że nie eksportują tej broni, to muszą produkować na własne potrzeby, więc teraz te fabryki próbują produkować tą broń z większymi i mniejszymi problemami, natomiast w którymś momencie przecież trzeba będzie przestać produkować, nie? No bo powiedzmy nastąpi pokój, rozejm, no bo za coś tą broń trzeba, no nie można jej sobie składować. Rosjanie nie mogą sobie pozwolić, że odbudują magazyn. To jest jak gdyby też jakaś fikcja, słuchajcie. Ja tego w ogóle nie rozumiem. To najczęściej wojskowi się wypowiadają, że tam mamy 5-10 lat i bo Rosjanie odbudują. Nic nie odbudują. Zapomnijcie o tym. Jeżeli sankcje będą utrzymywane jeszcze przez rok, dwa, nie ma szans na cokolwiek, żeby odbudowali. To jest raz, dwa, za co oni odbudują? Jeżeli Europa nadal nie będzie kupować rosyjskiej ropy i produktów, nie ma na to żadnych szans. To kosztuje, tak? To trzeba te firmy. No jest to po prostu niemożliwe, tak? Bez jeszcze technologii, no jak gdyby wszystkiego brakuje, tak? Tak, nie ma specjalistów, bo część specjalistów wysłali na front. Nie ma technologii, bo duża część technologii jest zachodnia. Nie ma pieniędzy, no bo te pieniądze, mamy cały czas deficyt i zżerają własny ogon, muszą podnosić podatki, zadłużać się. No to co, teraz przez najbliższe 10 lat będziemy się zadłużać, technologię pozyskamy z kosmosu, z Chin, no tu wiele rzeczy musiałoby się wydarzyć, żeby Rosjanie mogli odbudować, jeżeli w ogóle Rosja będzie istnieć, tak, no, ale jako imperium. Ale jeżeli by istniała, no to wiele rzeczy musiałoby się wydarzyć. I to jest takie troszeczkę straszenie, które jest oderwane od realiów. Być może się coś zmieni i wtedy ja powiem, że jest inaczej, natomiast na ten moment to wygląda, że nie ma takiej opcji, żeby Rosjanie, tak jak nie ma takiej opcji, żeby Rosjanie sprzedawali swój gaz Chinom, bo nie mają rurociągów i nie mają technologii skraplania, tak samo nie ma na ten moment możliwości, żeby ich zbrojeniówka odbudowała zasoby, które stracili w Ukrainie. No i będzie, moim zdaniem, będzie problem. Jak będzie pokój, rozejm, to im wtedy to PKB, tak jak Niemcom, może nie o 50%, bo takim spadło w przeciągu roku, ale mogą mieć takie spadki jak Ukraina, tak, czyli powiedzmy, nie wiem, 19-20%. To właśnie monstery idą. No, one dobrze wyglądają. Jakoś tam cały czas puszczają liście, więc idą na taras, a więc pewnie następnym razem nie będziecie jej widzieć, bo już się zrobiło ciepło. Chiny nie dają nic za darmo, pan Łukasz Izykowski. No tak, Łukasz, no nic, to jak ktoś mieszkał w Azji, to i miał chiński sklep koło siebie, no to wie, jak to wygląda, tak? No Chińczycy są narodem, który lubi handlować i nie sądzę, żeby komukolwiek, kiedykolwiek dał coś za darmo. Filip Kostrzewa, a co jakby Chiny przeprowadziły inwazję ekonomiczną na Krym? Nie rozumiem, Filip, bo
A, nie rozumiem tego pytania. Jak w tym momencie, Krym jest rosyjski. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał tam inwestować, bo Rosjanie nawet boją się tam inwestować. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, pomimo tego, że rząd rosyjski tam mocno dawał różnego rodzaju zachęty, można było uzyskać obywatelstwo, jak się kupiło jakąś nieruchomość na Krymie i tak dalej. Natomiast no teraz to wygląda to tak, że tam z tymi inwestycjami to jest krucho. Więc mm, wiadomo coś o demografii Ameryki Południowej, zwłaszcza interesuje, pewnie tak, tylko ja się na tym nie znam, na Ameryce Południowej. A więc nie odpowiem, tu trzeba by zaprosić osobę, która właśnie Ariela, czy osobę, która gdzieś na tej demografii więcej się zna ode mnie lub zna się na tych krajach Ameryki Południowej. Ja w Ameryce Południowej nigdy nie byłem, a szkoda, pewnie powinienem się kiedyś przejechać. Moja wiedza, no to właśnie głównie ta Rosja, ekonomia, ewentualnie kraje południowo-wschodniej Azji, tak, bo tam przez dłuższy czas mieszkałem. A więc tak, natomiast Ameryka Południowa nie wiem nic. Grzegorz Zubek. Witam panie Grzegorzu. Rosjanie mają klasyczny szachowy zugzwang. Co nie zrobią, to będzie tylko gorzej. Jeżeli chodzi o tą ekonomię, znaczy nie, to nie jest tak. Mogą, ja naprawdę mówię cały czas, że najlepszym rozwiązaniem to jest spokój. Doprowadzenie i ja obstawiam, że znaczy to jest najbardziej rozsądna opcja, czyli ofensywa ukraińska w którymś momencie jest zatrzymana i wtedy to, co robi teraz Zeleński, tylko w drugą stronę, jeżdżenie po wszystkich krajach i namawianie do chińskiego planu, czy jakiegokolwiek innego planu i podpisywanie tego pokoju. Bo mogą uratować, być może, nie wiem, czy to imperium jest do uratowania, ale mogą próbować ratować to imperium. Dlaczego? Dlatego, że popadają w bardzo silne uzależnienie od Chin. I to jest takie największe zagrożenie, które ja bym widział, i to jest początek wielkiej smuty, o której wielokrotnie Wam mówiłem, bo to jest właśnie, wydaje się, że nieuniknione, ale można próbować to jakoś odsuwać, no jakoś próbować to jeszcze rozgrywać, tak? Czyli dać na przykład oddać te kraje Azji Centralnej, żeby zaspokoić teraz apetyt Chin, a próbować jakoś jednak współpracować z Zachodem. Ja wiem, że to tak brzmi teraz nierealistycznie, natomiast no to są takie najlepsze opcje, tak? Bo kraje europejskie, zachodnie nie są zagrożeniem dla Rosji, a Chiny są i to poważnym. I też myślę, właśnie zachodni politycy tego nie rozumieli, no bo oni wychodzili z założenia, no przecież z nami Rosji będzie lepiej. Dlaczego oni to robią? Dlaczego oni tak się zachowują, nie? Rafał Kryskiewicz. Czy na Kremlu mają świadomość wielkiej smuty, czy są na tyle ślepi? W Rosji mają, dlatego że jest bardzo wiele artykułów i to jest bardzo taki gorący temat i wśród tych turbopatriotów, wśród ekonomistów, no wśród tej takiej można powiedzieć, no nie chcę, że turbopatrioci to jest ta część inteligencka, no ale powiedzmy bardziej świadoma, nie? I tam, gdzie oni są bardziej świadomi tego, co się dzieje, no to jest dużo na ten temat i są wszyscy przerażeni. Są wszyscy tym przerażeni. Natomiast na Kremlu, patrząc po tych wypowiedziach, to nie.
no, tam były wypowiedzi Putina, że kraje europejskie zazdroszczą Rosji współpracy z Chinami. Wydaje mi się, że oni są w innym świecie żyją, tak? To jest jakiś Matrix, tak? Zresztą pamiętajmy, że tam kiedyś przytaczałem taką rozmowę pomiędzy Putinem a jego ministrem. No i to wygląda w ten sposób, że on ma swoich zaufanych ludzi. Ci zaufani ludzie mówią to, co on chce trochę słyszeć. No i to jest takie sprzężenie zwrotne. No. Nie sądzę, żeby on i reżim, i ci najbliżsi Putina zdawali sobie do końca sprawę. To wygląda najczęściej tak, że jak się kłamie, to w którymś momencie zaczyna się wierzyć w te kłamstwa i zaczyna się wierzyć w tą rzeczywistość, którą samemu się kiedyś wykreowało. To jest taka moja ocena. Władywostok już przejęty. No tak, o tym kiedyś mówiliśmy, że tam będzie taki deal handlowy. Chyba to było w Wielkiej Smucie. Tak, jak sobie ktoś w pierwszym odcinku może odszukać, było na temat Władywostoku. I co się Chińczykom marzy, no i to zaczyna się powoli realizować. Co to jest właściwie ta wielka smuta? Termin ekonomiczny, polityczny, upadek państwowości, czy każdy trochę? Wielka smuta w Rosji była w XVII wieku. Później Rosjanie tak nazywali to, co działo się w latach 90., czyli upadek taki imperium rosyjskiego, czy taki okres takiej właśnie taki gorszy czas, tak. To nie jest, że Rosja upadła, ale pewne struktury państwowe nie działały, tak? Czyli ci Polacy na Kremlu, nie? To właśnie to była ta wielka smuta, czyli ta Dimitriada i to, co działo się po. A potem Rosjanie zaczęli nazywać właśnie, i oni tak nazywają, tak. I tego, co się boją, no to boją się tego uzależnienia i tego, że nie będą do końca samodzielni. A to im moim zdaniem grozi. Kiedy Rosja zacznie drukować ruble? W mojej ocenie niedługo. Znaczy ona powinna już to robić, tak jak mówiłem, ale będzie starała się to znowuż odsuwać, co jest błędem. Dlatego, że na dewaluacji i na dodruku rubla oni mogą zyskać dłużej, a im będą to później próbowali robić, tym mniej zyskają. No bo to będą znowuż, tak jak teraz z tym rublem, działać reaktywnie, będą zmuszeni do tego druku, bo po prostu pieniędzy będzie brakować, a nie będą wyprzedzać. Tak? Czyli teraz sobie założyć, że ok, dodrukowujemy i dzięki temu mamy kupione pół roku, rok, czy jakiś okres, tak? No znowuż, wychodzi na to, że im się wydaje, że jest lepiej niż jest w rzeczywistości tam, jeżeli chodzi o reżim. Zresztą mówiłem, tak, oni żyją w tym świecie, że inflację mają 2,3, w tym roku będą mieli wzrost gospodarczy, no wszystko będzie super, nie? Czy mam informacje odnośnie serwisowania samolotów rosyjskich? No, mam informacje, jakiś czas temu tam publikowałem, są dosyć duże cały czas problemy. Teraz dochodzi jeszcze jeden problem, a mianowicie brak dotacji. I te firmy zaczynają zjadać, dlatego one nie mogą zapłacić tego podatku, bo zaczynają zjadać te swoje oszczędności, jeżeli były jakiekolwiek. No i teraz zaczynają się zapożyczać. Tak, a więc. Przy czym znowuż to nie jest tak, że te dane są publiczne, to jest trochę takie z drugiej ręki, tak? Czyli czytając różnego rodzaju rosyjskich ekonomistów, są takie domysły lub jakieś cząstkowe dane, dlatego że na przykład Aeroflot, podobnie jak na przykład rosyjski rząd odnośnie ropy, nie zakazał publikacji jakichkolwiek wyników, nie publikuje tych wyników i nikt nie może bez zgody zarządu jakichkolwiek wywiadów, informacji udzielać na temat stanu finansów właśnie Aeroflotu.
Czy w czerwcu będzie? Wiesz co, i jeżeli już, to bym się obstawiał jesień drukarek, ale no, to są takie, słuchajcie, no to jest nie pytanie czy, tylko pytanie kiedy. No, więc może to będzie czerwiec, ja obstawiam bardziej jesień, a może się okazać, że jeszcze, nie wiem, przesuną i to na przykład będzie listopad czy grudzień. No, też dużo zależy od tego, jak będzie ta ukraińska ofensywa wyglądać, wbrew pozorom, bo to będzie miało wpływ na nastroje też i na konsumpcję. A więc jeżeli by się okazało, że ta ofensywa ukraińska byłaby jakimś dużym sukcesem, no to mogłoby się okazać, że oni by wcześniej się zdecydowali na ten dodruk. Panie Pawle, do 2000 mają zbudować stację kosmiczną. Z Ugandą, czy nie? Może tak, nie wiem. Z tego co wiem, to chyba sobie obcięli wszystkie ten fundusze i mają tylko przeżyć, tak, ale nikt mądry do Rosji nie wróci, dajcie sposób z tym business like usual. Nie, tu się panie Łukaszu nie zgadzam. Do Rosji wrócą firmy, jak w każdym. Zauważmy, co się dzieje, nie wiem, w Birmie, w Kambodży. No tam są inwestycje, nie? A jednak, czy nawet w Iranie są firmy, które współpracują. A więc tu jakiś biznes będzie, tylko nie będzie tak, jak było. To jest jak gdyby mitem, chyba że by się coś zmieniło. Czy tłumik paliwowy nadal funkcjonuje w Rosji? Tak, funkcjonuje, został zmniejszony o połowę, dlatego i to będzie od czerwca, dlatego już widzimy wzrosty, jeżeli chodzi o ceny hurtowe paliw. Tam pamiętajmy, że w 2022 to oni dopłacili tylko do paliwa, czyli do tego, żeby ceny na stacjach były niższe. Być może komuś też by w Polsce się tak marzyło, ale dopłacili 25 bodajże miliardów dolarów, nie? A więc no trochę dużo, no dlatego chcą to obciąć, ale wymyślili sobie, że firmy naftowe sobie z marży zejdą, nie? Czyli nie zwiększą ceny i jest już specjalna komisja, która ma badać ceny. Efekt na razie jest taki, że ceny hurtowe poszły w górę, a jeszcze tego tłumika nie zdjęli, a więc wydaje się, że no z tą komisją może być ciężko, żeby, no ale zobaczymy, tak. Czy akcje na giełdzie są wiarygodne? Chodzi o wycenę, czy to Matrix? Trochę są wiarygodne. Akcje mogą kupić rosyjscy rezydenci. Więc chyba odpowiadam panie Markusie. Czyli kapitał zachodni nie może, ja jako na przykład polski obywatel nie mogę. No chyba, że mogę jakieś pozwolenie chyba specjalne dostać, to wtedy mogę i tak dalej, i tak dalej. Więc się ten kapitał zmniejszył i tam na ten moment jest dosyć tak mała płynność na tej giełdzie, że tak powiem. To tak skisło i tam kisi, tak, ten RTS jest na poziomie 100, no i tam jest czasami na 101, 90 parę, jakichś tam większych zmian nie ma. Trzeba też pamiętać, że no i o tym właśnie płakali ostatnio ministrowie rządu, że dosyć mocno spadło zainteresowanie Rosjan właśnie rynkiem giełdowym i mają specjalny znowuż plan i program, jak to zwiększyć. Rosjanie lubią różnego rodzaju plany i programy, tak? Czyli nie można tak po prostu zwiększyć, trzeba najpierw zrobić plan, tam 3-letni chyba jest plan, jak zwiększyć depozyty właśnie Rosjan, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy. A więc jak ktoś chce, no i od tych planów akurat najczęściej nic się nie zwiększa, ale jest plan.
Obecnie kapitalizację musiałbym sprawdzić, Łukasz, bo nie pamiętam teraz z głowy. Kiedyś to sprawdzałem, ale teraz nie chcę. Wojtek Kowalczyk. Skąd się brał ten mit o mega wolnorynkowej gospodarce w Rosji? Robiłem interesy z nimi kilka lat temu i nie miało to nic wspólnego z wolnym rynkiem. Wiesz co, chyba to nie był do końca taki mit, tylko że to jest taki dziki zachód i można duże pieniądze tam zarobić, nie? To w każdej tak branży, kiedyś pracowałem dla branży medycznej, no to ta Rosja zawsze była takim mitycznym, że tam to my zarobimy, nie? Potem się okazało, że rzeczywistość, tak jak mówisz, trochę była inna, ale jest jakiś taki mit, tak, wśród firm niemieckich, europejskich, amerykańskich, tak było, nie? Że tam były pewnie właśnie w latach 90., jeszcze 2000 pewnie różnego rodzaju transakcje, gdzie ta marżowość była olbrzymia i pewnie to się z tego wzięło, natomiast no potem z roku na rok to było coraz gorzej i firmy, które nie znały realiów rosyjskich, no nie radziły sobie najczęściej na tym rynku. Tak? To jest rynek, który jest specyficzny, z wysoką, bardziej azjatycką tendencją do korupcji. Bardzo mocno z silną biurokracją, różnego rodzaju pozwoleniami i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawy komentarz pana Vincenta. Jeśli odpalą drukarki, to inflacja ich po roku zabije. Ukraińcy będą ich nękać i będzie wyjście z Afganu. Taktyka Ukraińców to nękanie i sabotaż. Nie będzie ofensywy, dopóki Ruscy. Ofensywa teraz będzie, dlatego że są przygotowania do tej ofensywy. Oczywiście może się okazać, że się mylę. Natomiast no, patrząc, że są wszystkie znane i zarówno właśnie na poziomie tym ekonomicznym, to co robi teraz Zeleński, no wygląda, że ta ofensywa będzie, tylko wydaje mi się też, że i tu się zgadzam, że to nie będzie jedna ofensywa, albo nie tak widziana ofensywa w naszym rozumieniu, że to będzie jakiś jeden taki atak na jednym kierunku, ewentualnie na dwóch i coś podobnego jak było w Charkowskim, nie? Myślę, że to trochę inaczej będzie wyglądać. Z drugą częścią się zgadzam, to znaczy, jeżeli oni odpalą te drukarki, to ich ta inflacja po jakimś czasie może zabić, nie zabije, ale no to jest jak gdyby, bo tak, mamy podatki, nie? No bo skąd jak gdyby można ten deficyt budżetowy reperować? No można ten deficyt reperować właśnie pożyczając te pieniądze, zwiększając podatki, natomiast najbardziej skutecznym jest podatek inflacyjny. To każdy w Polsce teraz mniej więcej to odczuwa, no jak trzeba ponad jedną pensję oddawać, tak? No i kto jest na tym najczęściej wygrany? No najczęściej rząd, no bo on sobie odbiera w VAT-ie i w innych podatkach. No i teraz zobaczcie, że pomimo tego, że inflacja była w Rosji, to przychody poza właśnie tą ropą i tak dalej, one jakoś silnie nie wzrosły. Co pokazuje, że jeżeli się uwzględni realną inflację, no to słabo to wygląda, nie? No bo to powinno być lepiej. Natomiast no jeżeli by oni sobie tam powiedzmy do 50-60 rozbujali tą inflację i tego pieniądza wydrukowali dosyć dużo, no to jest taki najprostszy sposób. Oczywiście to niekoniecznie musi być takie luzowanie, że nagle zaczną drukować i zaleją rynek. To będzie stopniowe, tak, luzowanie, zwiększanie na tym rynku obligacyjnym długu. No będą różne metody, niekoniecznie takie tylko drukowanie, natomiast no z grubsza będzie się do tego sprowadzać. Że mniej więcej chodzi, że na rynku będzie więcej pieniądza niż towaru, co będzie powodować, że ten towar będzie drożał lub będzie niedostępny, bo to jeszcze jest taka też opcja, że będziemy mieli sytuację, że towary będą na przykład jakoś reglamentowane.
Czyli w Rosji tylko elektrownie atomowe, rolnictwo są trochę to tak wygląda. Tak, elektrownie atomowe, tak. Myślę, że no takie jakieś tam problemy pewnie będą mieli z niektórymi komponentami. Rolnictwo będzie się utrzymywać, tam spada wydajność w tym rolnictwie. Natomiast załamanie nadal twierdzę, że nie grozi w rolnictwie. Przy czym też jest taki mit, to nie będzie też tak, że Rosjanie z tych ogródków i sami się wyżywią. Nie. Rolnictwo będzie normalnie, wielkoobszarowe, tak jak do tej pory, a nie na zasadzie, że oni sobie będą gdzieś na tej głubince siedzieć i sobie tam te kartoszki i tą cebulę i tak dalej produkować. Nie, to tak nie będzie wyglądać. To jest jakiś mit właśnie z lat 90. Już ogólnie też jest mit takiej głubinki. Pamiętajmy, że większość ludzi mieszka w miastach. Z roku na rok ilość osób, która mieszka na wsi, to ubywa w zastraszającym tempie. Często obecnie są to wyludnione tereny, wyludnione wsie. Ogólnie demografia w Rosji to też jest problem, szczególnie, że to jest tak duży obszar, tak. Surowce i górnictwo też. No tutaj chyba nie do końca, dlatego że do tych surowców potrzebne są technologie i to co teraz, to przeszło, teraz mamy mieć 11 pakiet sankcji i Amerykanie już ogłosili, i to będzie bardzo bolesne, dlatego że ogłosili bana na wszelki support i na technologie dotyczące szczelinowania. Już był problem dotyczące szelfu przede wszystkim, czyli tych miejsc, co jak gdyby spowoduje, że oprócz wydobycia bieżącego Rosjanie nie będą mogli i nie będą mieli technologii, raz nie będą mieli pieniędzy za bardzo, a drugi raz nie będą mieli technologii na nowe odwierty i na nowe inwestycje, no co jest jak gdyby pójściem tą drogą Wenezueli. W jakimś tam stopniu, może nie 1:1, ale w jakimś tak, dlatego że za kilka lat skończą się te łatwo wydobywalne pola, no i trzeba będzie powoli właśnie iść w stronę tych trudniejszych szelfów czy łupków, no a tu nie ma, nie? Więc może się okazać, że takie są też, to publikowałem wielokrotnie, za powiedzmy 10 lat Rosja będzie musiała dosyć mocno ograniczyć wydobycie, no bo nie będzie miała jak wydobywać tej ropy. W jakim stopniu rosyjskie rolnictwo wieloobszarowe stoi? Stoi w dużym, ale na ziarno, chemia jest dostępna, sprzęt częściowo też, ale ze sprzętem jest chyba największy problem. Teraz zaczyna być, bo niektóre są właśnie, że może być podwójnego zastosowania, jakieś komponenty, no i to zacznie być problemem tak naprawdę chyba w tym roku dopiero, nie? No i tak. Dobra, słuchajcie, będę musiał pewnie kończyć. Za moment, mamy 1000 osób. A już syn mnie tutaj. Już poczekaj, synku. No właśnie, już tutaj mój syn, jak zwykle, zadecydował, że trzeba będzie powoli. Obiecałem 2 godziny, a już jest przeciągnięte. A więc słuchajcie, jeszcze ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Kto jest właścicielem ziemi? Oligarchia. Największym właścicielem ziemi w Rosji jest rząd. Ale, i o tym mówiłem, jest specjalna ustawa o dzierżawie, że po pierwsze, jak masz ziemię i jej nie uprawiasz, to jest specjalna komisja, która może ci odebrać ziemię. Z zeszłego roku pomysł i taka ustawa. Druga rzecz, jest możliwość, że wcześniej, żeby dzierżawić ziemię, na przykład oligarchowie, no, musieli dostać specjalne pozwolenie, natomiast no, teraz weszła ustawa, że mogą
tak naprawdę dowolnie dzierżawić tą ziemię, tak? Czyli już nie uprościli bardzo te procedury. I o tym się mówiło, że być może część ziemi zostanie właśnie wydzierżawiona rosyjskim oligarchom. No ale akurat się tak nie stało. Jeszcze. Czy znowu Kułaków będą wywłaszczać? Tak, takie były w rosyjskiej prasie, takie były, tak, mniej więcej niektóre komentarze, tak, że to może być taki wyłom, że no nie wiem, ktoś oskarży, że ty nie uprawiasz, a ty uprawiasz i mogą cię wywłaszczyć. Tak, no ta ustawa daje możliwość wywłaszczenia. No dobrze, słuchajcie, to ostatnie pytanie i kończymy. A więc dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się, hej.